mi się tak to kojarzy, że prostytucja, jakby nie oceniając tego w jakichś poszczególnych przypadkach, bo wiem, że jakby to różnie bywa w życiu, trudno jest oceniać, czasami życie jakieś dramatyczne oblicza przyjmuje, każdy przypadek jest trochę inny, ale że to się może dosłownie kończyć depresją i ja sobie wyobrażałem właśnie w ten sposób to, że Bella gromadzi te doświadczenia dobre i złe i że też jakby jest pouczona takim negatywnym doświadczeniem, tym, że to jej nie daje tego szczęścia. Ciężko mi w ogóle mówić tutaj o prostytucji jako o czymś złym, dlatego że ja nie uznaję tego wątku za jakiś szczególnie dominujący, bo dla mnie ta prostytucja jest alegoryczna. Ona jest czymś, przez co każdy człowiek przechodzi. No może niekoniecznie wszyscy się prostytuują, ale to jest po prostu swego rodzaju taka alegoria do tego, że każdy ma ten etap takiego wchodzenia w okres młodzieńczy, takiego doświadczania czegoś, co każdy musi doświadczać, czyli czegoś złego albo czegoś po prostu prostego, co przechodzi się przez okres młodzieńczy do dorosłości. I dla mnie tym jest ta prostytucja. To ja chciałem tylko na początek powiedzieć, że ja się nazywam Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane Kadry i jest dzisiaj ze mną Daria Ryznar. Cześć Daria, jeszcze raz. Witam. Wieloletni kinoman, entuzjastka kina wszelkiego z aspiracjami do tworzenia kina. A jakie to jest kino wszelkie? Co lubisz najbardziej? Wydaje mi się, że kino alternatywne w pewien sposób, bo jest zupełnie czymś innym. Jakby mamy kinowe akcyjniaki i one są bardzo fajne, tylko że to do nich się przychodzi tak, żeby się pośmiać. A ja lubię takie kino nieoczywiste, na zasadzie, że przychodzi bardzo dużo osób do kina i pół sali się śmieje, a pół sali jest totalnie zdegustowana. Ja jestem tą osobą, która się śmieje na sali. No to właśnie takie kino lubię. Okej, w sensie takich też mniej oczywistych jakichś wyborów filmowych, tak? Dokładnie. Czyli taki Wes Anderson bardziej. Okej. No, a spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o filmie Biedne istoty Jorgosa Lanthimosa. I w ogóle właśnie będę cię pytać za chwilę o wrażenie, ale ja sobie tak myślałem o nim, bo mówiłem ci już wcześniej, że ja jakby tego Jorgosa Lanthimosa bardzo lubię. I pamiętam, że to było chyba tak, że obejrzałem najpierw film Homar i byłem w ogóle zachwycony tym filmem i potem się nim zainteresowałem i obejrzałem te jego starsze filmy z okresu greckiego, na przykład taki film Alpy. I one mi się też bardzo podobały i właśnie ja lubię, nie wiem, czy ty masz na myśli coś podobnego, mówiąc o tych swoich zainteresowaniach, ale ja lubię bardzo takie arthouse'owe kino, takie w ogóle minimalistyczne, dlatego na przykład te greckie filmy mi się podobały. One były takie chyba bez budżetów za dużych, ale on był był od zawsze takim inteligentnym reżyserem, że to taki właśnie inteligentny surrealizm, nie? Że niby kino surrealistyczne, ale ja miałem wrażenie, że on ma różne rzeczy takie bardzo przenikliwe do powiedzenia. No a z kolei wydaje mi się, nie wiem jak myślisz, ale że te biedne istoty, one trochę się wyłamują z tego, bo to już jest takie kino spektakularne, takie, że on tutaj jakby forma już ma duże znaczenie. Chociaż w Lobsterze też w pewien sposób budżet było widać, ale tam jednak chodziło o ten surrealizm w totalnie normalnym świecie, jeśli chodzi o wizualne efekty. Tutaj przy Biednych Istotach mamy już totalne popuszczenie właśnie Leitz, żeby ten świat surrealny wybrzmiał. Wreszcie widzimy to też na ekranie. W Lobsterze widać to w tych dialogach, w tym, co oni tworzą, ale tam jednak było to zdawkowe. Tutaj w Biednych Istotach po prostu reżyser poleciał. Tak, ale to jest ciekawe, bo ja w ogóle to pewnie wiesz, że ten film Biedne Istoty to jest ekranizacja powieści. Ja nie czytałem jej, ale sobie sprawdzałem jakieś rzeczy dzisiaj na jej temat i to jest powieść z 92 roku, czyli w ogóle stara już. Wydawałoby się, że to jest taka aktualna historia, jakby co nie, i ten film trochę on się wpisywał w jakieś takie trendy współczesne, a książka powstała już dość dawno temu. I napisał ją Alistair Gray, szkocki powieściopisarz. I właśnie sprawdzałem sobie, jak to mniej więcej wyglądało w przypadku tej jego twórczości. I było napisane, że on mieszał ze sobą elementy science fiction, fantastyki i realizmu.
I to w ogóle jest ciekawe zestawienie. Nie wiem, czy Barbie oglądałaś na przykład. Nie, no to było coś, co trzeba było obejrzeć, jeśli chce się mówić o sobie kinomanem. No trochę tak, była presja, nie? Z tym Oppenheimerem. Ja pamiętam, jak w kinie było, jak byłem w kinie w Gdyni, to była w ogóle jakaś taki licznik, ile osób już przyszło na Barbie, a ile przyszło na Oppenheimera, żeby jakieś rekordy frekwencji bić. No ale wspominam o tym, może to jest taka trochę dygresja niepasująca, ale w sumie mi się to skojarzyło, że w Barbie było coś takiego, że masz niby taki fantastyczny świat, ale jakby ta fantastyczność tego świata ma jakiś realizm uwypuklać trochę, co nie? I jakby z tymi biednymi istotami też tak jest, że ten świat jest taki fantastyczny i specjalnie jest jakby podkreślone, że on jest taki właśnie jak z fantazy, ale to ma być też realistyczna historia, taka, która jakby możesz się utożsamiać z nią. To mi się akurat podoba w tych filmach i w Barbie, i w Biednych Istotach, że nie zostało to przedstawione w niezrozumiały sposób. W obu filmach cały przekaz jest łopatologicznie przedstawiony. W Barbie może aż za bardzo, co troszeczkę razi widza, ale właśnie o to chodzi teraz. Wydaje mi się, że w filmach, że ludzie niestety mają słabość do tych prostych filmów, a tutaj coś ładnie zostało przedstawione, ale mocne wybrzmienie zostało przekazane. W Barbie pokazali właśnie, że no czas, żeby kobiety miały swój głos i żeby decydowały o sobie. W Biednych Istotach przedstawili dokładnie to samo, jednakże w innych kadrach, w innych ujęciach z zupełnie surrealistycznym podejściem, ale tak jak mówisz, to są realia, które dzieją się u nas, tylko przedstawione w piękny sposób. Bo z tym Lantimosem też nie wiem, czy wiesz, ja w sumie nie wczytywałem się w to dokładnie. Wiem, że z nim było tak, że on pisał jakby sam scenariusze, a chyba od Faworyty zaczęła się jego współpraca z jakimś scenarzystą, który trochę miał jakby tak uprzystępnić te jego filmy. W takim sensie, że on miał taki zwrot w tej swojej twórczości, że jakby widać było ten jego potencjał taki w ogóle jakby kinowy i potencjał twórczy, ale to jego kino, to z okresu greckiego, ono było takie mało przystępne właśnie dla jakiegoś wąskiego kręgu widzów. A jakby ktoś wpadł na pomysł, być może on sam, że trzeba to jakoś trochę uprzystępnić. I właśnie, no, Biedne Istoty, ja w ogóle ci mówiłem, że ten film, on mnie rozczarował. Jak obejrzałem go po raz drugi, to zyskał w moich oczach na pewno. Myślę, że wtedy zobaczyłem w nim więcej. Chociaż wciąż nie jestem jakiś zachwycony, ale kiedy obejrzałem go po raz pierwszy, to właśnie byłem trochę rozczarowany i porównywałem to sobie z tymi starszymi filmami tego Lantimosa, które mi się podobały bardziej. Właśnie na przykład ten Lobster, on też podobał mi się bardziej, chociaż on też już niby był dla takiej w miarę szerokiej publiczności. Myślę, że Lobster był zestawieniem pomysłów reżysera bardzo ciekawych i niektóre sceny były aż wciskające w fotel, jednakże były bardzo często niekomfortowe. A tutaj widzimy, że nadal w Biednych Istotach są te niekomfortowe sytuacje, takie, które wydaje mi się, że Lanthimos musiał przelać, żeby one były, czyli na przykład zostawienie tych okropnych baniek mydlanych, które są jednocześnie ohydne, ale to nadal bańki, czyli to coś, co powinno być zupełnie pięknego. On musiał to przelać na papier, ale jednak ta historia płynie, jest ze sobą spójna bardzo, gdzie Lobster miejscami był dla mnie taki, no od czego teraz zaczynamy? Mhm. Lobster miejscami chciał pokazać sceny bardzo, bardzo drastycznie, a tutaj Biedne Istoty mają główny cel, czyli na pewno przekazać informację, która jest ważna. Mhm. Okej, skoro już o tym mówisz, to ja zawsze na początku tych rozmów jakoś krótko staram się streścić film i powiem o takich rzeczach, które wypisałem sobie, a gdyby było tak, że coś ważnego pominę, to dawaj mi proszę znać i jakoś będziesz mogła to też uzupełnić. Więc ten film Biedne Istoty opowiada o tym, że mamy takiego ekscentrycznego naukowca Godwina, i on odnajduje kobietę w ciąży, która rzuciła się z mostu i jakby zabiera ją do swojego, on jest chirurgiem, lekarzem, zabiera ją do swojego gabinetu i przeszczepia mózg dziecka do ciała tej kobiety i ją ożywia. I to
w ogóle jakby w punkcie wyjścia tego filmu mamy trochę taki eksperyment myślowy, kojarzący się z Frankensteinem albo z narzeczoną Frankensteina. Tak biedne istoty często były przedstawiane, że jakby zaczyna się od tego przeniesienia tego umysłu dziecka do ciała kobiety i potem jakby pojawia się pytanie, co z tego wyniknie, prawda? Jakby to uruchamia w ogóle ciąg zdarzeń. No i ta kobieta, czyli Bella Baxter, ona stopniowo ożywa i stopniowo gromadzi doświadczenia, ma umysł dziecka właśnie i w miarę gromadzenia pewnych doświadczeń wykształca w sobie jakąś umysłowość i jakby tak i tożsamość, powiedzmy, i my obserwujemy ten proces. No i to jest jakby taka centralna oś fabularna. Oprócz tego jest taka oś, że otaczają ją mężczyźni, którzy niby są dla niej mili, ale też właśnie o tym będziemy rozmawiać, bo to jakiś osobny wątek. Kontrolują ją na różne sposoby, planują jej życie i tak dalej, a ona z kolei ona jest taka właśnie w tej swojej jakiejś dziecięcości, ona ma taką nieposkromioną energię, jest taka dzika i właśnie się nie daje się wpisywać w jakieś schematy. To z kolei też osobny wątek, o którym chciałem, żebyśmy pogadali, że jakby to stwarza problemy, że tą Bellę się chce wpisać w jakieś tam schematy, jakoś tak ujarzmić, a ona jakby trochę się tak dusi w tych różnych rolach. Inne wątki, o których warto wspomnieć, to że ten Godwin, on ma asystenta Maxa i Bella ma za niego wyjść, ma wyjść za mąż za Maxa właśnie, ale na miejscu w domu tego naukowca zjawia się księgowy Duncan i też osobną kwestią jest to, że jakby no Bella, ona wykształca w sobie tą umysłowość, ale ona też odkrywa swoje ciało, odkrywa przyjemność, odkrywa seks i właśnie między innymi w toku gromadzenia tych doświadczeń takich cielesnych jakoś się tam emancypuje. No i ona decyduje w takim przypływie wolności, że wyjedzie z tym Duncanem, z tym księgowym. No i wyjeżdża z nim rzeczywiście, ale oni już tam wstępnie ustalają, jeżeli dobrze pamiętam, że ona chyba mówi o tym, że ma do tego Maxa wrócić, tak? Bo przyjmuje jego oświadczyny. Tak. Cały czas jest tego świadoma. Okej, i teraz następuje kilka takich wątków, o których chyba nie ma teraz sensu mówić szerzej. Tam na statku parę rzeczy się dzieje, bo tam Bella spotyka taką starszą kobietę, Martę, spotyka cynika Harego, który też jest bardzo istotną postacią, bo o tym też będziemy rozmawiać, o tych przemianach jakby jej takich światopoglądowych. On jej zaszczepia, jakby on i ta Marta, takie zainteresowania jakieś i etyczne, i filozoficzne, i bardziej intelektualne. Ja tak to odbierałem. Bella też ma po drodze taką potrzebę naprawy świata, gdy widzi głód, śmierć i tak dalej. Potem jest taki etap, kiedy Bella i Duncan wysiadają w Paryżu, nie mają pieniędzy i ona tam zaczyna pracować w domu publicznym, a ten Duncan, czyli ten jej kochanek, który niby chciał ją tak uprzedmiotowić, właśnie chciał z nią sypiać przede wszystkim. Okazuje się, że trochę role się odwracają i on popada w szaleństwo i on w ogóle twierdzi, że to Bella go zniszczyła i właśnie trafia do jakiegoś tam zakładu psychiatrycznego. No i taki ostatni wątek to jest to, że ten ekscentryczny naukowiec, czyli Godwin, ma raka i umiera, wysyłają list do Belli. Ona ma wrócić do domu i już jest przemieniona, ma wziąć ślub z tym Maxem, ale zjawia się tam mężczyzna w czasie tego ślubu z Maxem, który mówi, że on jest mężem Wiktorii, czyli kobiety, której ciało jakby jest ciałem Belli, to znaczy tej, która próbowała popełnić samobójstwo i w zasadzie popełniła to samobójstwo. No i ona jeszcze jakby rusza z tym mężczyzną. Wydaje mi się, że to są główne wątki i lepiej zagłębić się w poszczególne kwestie. Tak. No ta historia jeszcze jakby znajduje rozwiązanie potem, ale o tym ja może w tej chwili nie będę mówić, żeby jakby tak nie domykać tej historii do końca. Okej, w sumie już o tym wstępie rozmawialiśmy, ale jeszcze raz może cię zapytam, bo chyba nie powiedziałaś tego, jakby, bo wiem, że tobie ten film się podobał bardzo. Co ci się podobało w nim i jakby dlaczego tak jest, że właśnie tak się nim zainteresowałaś, że masz ochotę w ogóle porozmawiać o nim i też sama mówiłaś o tym, że on twoim zdaniem coś ważnego mówi. To jakby co takiego mówi, co było ważne dla ciebie? Podobało mi się to podkreślenie, że kobieta może iść w każdą stronę. Nie ma tam pokazania, że kobieta coś musi, że jest do czegoś zmuszana. Jeśli kobieta jest świadoma swojej wolności, to tam, mimo iż społeczeństwo
pewnymi względami pokazuje jej, że miejsce kobiet jest gdzie indziej, albo są jakieś hierarchie zachowań, to tutaj jednostka Belli wskazuje, że nie ma żadnych ograniczeń. I czasem jest tak pokazana rola kobiety w taki sposób, że nie ma wyboru, że jest tylko i wyłącznie kobietą, która musi zakładać rodzinę i być w domu. Jest też przedstawiona rola kobiety jako mocnej, takiej feministki, która musi tylko i wyłącznie pokazywać jakby swoją kobiecość pod względem męskich ról, czyli kobieta musi właśnie jeździć traktorem albo robić bardzo, bardzo męskie rzeczy, żeby poczuć ten feminizm i to, że jest jednostką. Tutaj akurat w Biednych istotach pokazywane jest to, że kobieta może czuć się kobieco, że kobieta może być bezbronna, może odczuwać słabości, ale jednocześnie najważniejsze jest to, żeby dążyła do tego, żeby być swoją jedną jednostką, że nie ma tutaj barier pomiędzy tym, co wolno, czego nie wolno, co wypada, tylko że kobieta, a nawet po prostu człowiek żyje jak sobie dyktuje. I środowisko wokół niej tego nie wymusza. Te najbliższe środowisko staje się świadome tego, że można popełniać błędy, że można odczuwać różne emocje i że można chcieć się zranić, chcieć doświadczyć i chcieć robić coś wbrew powszechnemu tabu czy jakiejś doktryn. I tutaj bardzo wybrzmiało to w tym filmie i dla mnie to było takie dosyć oczyszczające, że czułam, że ten film pokazuje, że nie warto się przejmować, warto iść swoim nurtem, a najważniejsze jest to, żeby wszczepiać w swoich najbliższych tą takiego bakcyla akceptacji, czyli takiej miłości mimo wszystko. Czyli, no popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ja to tak odbieram, że raczej interpretujesz ten film w takim kluczu feministycznym i też traktujesz tą historię jako taką historię emancypacyjną, tak? Że to jest film, tak, o tym rozmawialiśmy już wcześniej, że to jest film o wolności i to jest film o kobiecie i właśnie jakiejś takiej walce o swoją wolność i to było coś takiego, z czym się identyfikowałaś, tak? Tak, bo pod pewnymi względami on właśnie w ten sposób to pokazuje, że najpierw był mężczyzna, który on zadecydował, że wszczepia w kobietę mózg, czyli tu już jest pewien kamień milowy, czyli to mężczyzna przeprowadza eksperyment na kobiecie i dwoje mężczyzn prowadzi eksperyment na rozwijającym się organizmie i nagle kobieta, która powinna im się podporządkowywać, robi zupełnie coś odmiennego. Nagle chce doświadczać w sposób naturalny, w sposób wolnościowy, taki świadomy wybór, a nie jakby ukierunkowania przez ich wybór. Tak, w ogóle to, o czym mówisz, kojarzy mi się z takim filmem, który parę lat temu miał premierę Ex Machina. Nie wiem, czy kojarzysz. Dokładnie, to jest dobry przykład porównania właśnie tych dwóch jednostek. No, że to taki motyw właśnie, że jakby mężczyzna tworzy tą kobietę, w jakiś sposób tam tworzy jakiegoś androida po to, żeby ją kontrolować, że to jest jakiś jego wytwór, ale taki wytwór, którym on jest usatysfakcjonowany tylko wtedy, jeżeli ta kobieta, którą on jakby stworzył, jest jakby od niego uzależniona, prawda? Jakaś taka historia. I tam też to jest, już nie pamiętam tego filmu bardzo dobrze, ale pamiętam, że to też jest trochę taka emancypacyjna koncepcja. I o tym, to w ogóle osobny wątek, który chciałem omówić, też wspominałem ci o tym wcześniej, że ten film Biedne istoty, on moim zdaniem opowiada o różnych formach kontroli. To jest ciekawy motyw na pewno, tak filozoficznie też, że te formy kontroli,
one mogą być takie mocno zakamuflowane w takim sensie, że masz kogoś, kto cię kontroluje. Jak myślimy o tym, że masz kogoś takiego, kto cię kontroluje, to sobie wyobrażamy, nie wiem, jakąś przemoc, brutalność i tak dalej, to, że ktoś ci wydaje jakieś rozkazy, a czasami okazuje się, że to może wyglądać zupełnie inaczej, że na przykład masz kogoś takiego, kto cię właśnie powołuje do istnienia i jeszcze opiekuje się tobą w jakimś sensie i mówi ci, że ci zapewnia bezpieczeństwo i tak dalej, ale okazuje się tutaj właśnie i w tych biednych istotach i w Ex Machinie chyba też, że to też może być pewna forma kontroli, prawda, która jakby uruchamia ten instynkt taki emancypacyjny w Belli. Tak, tylko tutaj akurat zostało przedstawione, że jakby wychowanie w pewien sposób wpłynęło na nią. Jakby możemy powiedzieć, że to był świadomy wybór, jednakże decyzja podjęta przez tego Boga, to było to, że Bella wychodzi za mąż za Maxa. On podpisał tą umowę. I jednocześnie to było jakiś pewien sposób wychowania, że on jej pokazał, że on ją kocha, on ją szanuje, w pewien sposób zna ją bardzo dobrze, bo też wpływał na jej wychowanie. I ostatecznie Bella dorasta do tego i podejmuje decyzję jednak wzięcia ślubu z Maxem, czyli w pewien sposób to też była taka forma wychowania, czyli że zaszczepiono w niej jakąś ideę już w dzieciństwie, która dopiero wyrosła w dorosłości do tego, żeby w ogóle podjąć tą decyzję ostatecznie. Ale w ogóle, jeśli chodzi o tego Boga, to odnoszę takie wrażenie, że ty go oceniasz raczej pozytywnie. No i ja, jak się nad nim zastanawiam, to być może też, no to jest pewnie uwypuklone, że on jest w jakimś sensie postacią pozytywną, ale czy na pewno i czy do końca tak jest? Bo ja też jakby w trakcie tego oglądania tego filmu się nad tym zastanawiałem, że on faktycznie, no ten Bóg, on jakby ustala to, że Bella ma wyjść za mąż za Maxa i jednocześnie właśnie jest podkreślone, że on z nią sam nie sypia, że on po prostu ją tak otoczył jakąś taką miłością ojcowską, powiedzmy, ale z drugiej strony jest podkreślone, że on nie może po prostu uprawiać seksu i dlatego w ogóle nie jest tym zainteresowany. Oprócz tego, czy to nie jest tak, że on robi te rzeczy trochę z bezradności, że jakby, że Bella wymusza to na nim, a on do pewnego momentu też robi to samo. Przecież są takie sceny, kiedy ona właśnie mówi, że wyjedzie z tym Duncanem, a on ją ostrzega, że ten świat zewnętrzny jest niebezpieczny i nie powinna. I ja nie wiem w zasadzie, jak go oceniać do końca, bo wydawało mi się, że właśnie sporo tych rzeczy, które on robi, że to wynika trochę z jego bezradności, że w zasadzie to, że jej podsuwa tego Maxa, to też jest coś jakby w takim jakimś rachunku zysków i strat najbardziej opłacalnego dla niego. W ogóle jakby jakiś osobny wymiar tego filmu to jest taki wymiar symboliczny, dlaczego on się nazywa God, czyli Bóg, ten facet. I też jeszcze możemy zdradzić, że na końcu on umiera, tam choruje na raka i Bella przyjeżdża, żeby odwiedzić go. I ja się zastanawiałem, to pewnie kojarzysz, że to Fryderyk Nietzsche pisał o tym, że Bóg jest martwy, że Bóg umarł i to jest w ogóle jakaś rewolucja kulturowa. I się zastanawiałem, czy to też nie ma jakiegoś symbolicznego wymiaru, że pod koniec tego filmu Bóg jest martwy i jakby on niby był dobry dla Belli, ona w jakimś sensie go kochała, ale ona dopiero wtedy się staje jakby wolna bez tego Boga. Zastanawiałem się, to w ogóle pewnie jakiś osobny temat, szeroki, czy tego nawet nie interpretować w jakichś takich religijnych kategoriach. Tak, można to w ogóle podciągnąć pod też temat rodziny, dlatego że on mówi o tym, że jest samotny, a ta umowa ich małżeńska dotyczyła tego, że Max i Bella mają do końca jego życia pozostać z nim, Aha, czyli właśnie. opiekować nim. Czyli to jest tak naprawdę taki niepisany kontrakt rodzinny, czyli teoretycznie, jeśli rodzimy dzieci i posiadamy dzieci, to oczekujemy, że dziecko będzie opiekować się rodzicem. I tutaj jest to wolnościowo przedstawione, dlatego że Godwin
To też jest fantastycznie zrobione, że to jest God i win, czyli tak naprawdę Bóg wygrywa, bo on wygrywa ten kontrakt, ale pod 2 względami. Nie oceniam go źle, dlatego że nie powiedział, nie zmusił psychologicznie ani Maxa, ani Belli do tego, żeby pozostali przy nim do końca, tylko podpisał z nimi świadomy kontrakt. Max zgodził się na to, że bierze Bellę, bo uważa, że to jest osoba, którą kocha i go fascynuje, więc on chce ją za żonę, świadomie podpisując kontrakt, że do końca życia Godwina musi być przy nim i musi się nim opiekować. Mhm. Bo często jest tak, że nas rodzice rodzą i to jest przyjęta prawda, że dziecko zawsze musi się opiekować rodzicem i często to jest przymus. Tutaj jest to świadoma decyzja. Ale to wątek, jeśli chodzi o Boga, czyli Bóg umarł, a Bella z Maxem pozostają, to też może być ciekawa interpretacja tego tematu. Tylko nie wiem, jak ty rozpatrujesz się na to, jakby co mogłoby teraz dawać Belli i Maxowi? Jakby jakie perspektywy na przyszłość bez Boga? Wiesz co, nie wiem, bo jakby tego nawet sobie nie rozpisałem jakoś osobno. To tylko w zasadzie taka dygresja, bo w sumie odeszliśmy od tego planu mojego, ale chciałem się podzielić z tobą właśnie jakąś taką myślą, że o tym sobie myślałem. Nie wiem w sumie, czy to nie jest jakaś nadinterpretacja, bo w zasadzie z tego, moim zdaniem na koniec filmu, z tego niewiele wynika, z tego motywu, więc tak o tym tylko wspominam, ale nie mam pojęcia. No nie wiem, ja sobie o tym myślałem właśnie w takim kontekście, że możesz mieć kogoś takiego, kto jest niby twoim opiekunem i jeszcze jakby ciekawe jest to, że Bella, ona jakby kocha tego gada naprawdę i jakby jest mu wdzięczna za różne rzeczy i są takie sceny jakiejś intymności, jakiejś bliskości pomiędzy nimi. I ciekawe jest to, że ten film to jest jakiś taki przenikliwy element według mnie, że czasami ofiara może się tak zachowywać, że to jakby nie jest takie czarno-białe, że czasami jest tak, że ktoś cię jakoś źle traktuje, kontroluje i tak dalej, a ty nawet kochasz tę osobę i być może nawet Bella nie rozumiała tego na tym etapie, jak właśnie jakby instrumentalnie ją traktował ten gad. Chociaż to też się staje jasne, wydaje mi się, bo jest tam w tym filmie taki motyw, o tym nie wspomnieliśmy w ramach tego szkicowania fabuły, że Bella wyjeżdża i jakby nie wraca, bo jest z Duncanem, a Gad i Max tworzą inną kobietę na takiej samej zasadzie. No i chyba robią to samo, to znaczy ona też ma umysł jakiegoś dziecka i ona z kolei jakby pozostaje na takim poziomie, że jakby nie wykształca sobie tej umysłowości, jakby była jakaś niepełnosprawna właśnie, nie byłaby zdolna do takiego normalnego, inteligentnego zachowania jak Bella. W każdym razie Bella przyjeżdża, widzi, że się pojawiła po prostu jej zastępczyni i mówi coś takiego, że mówi, że są potworami Gad i Max i wytyka to. No i jakby w tym wypadku to widać faktycznie, nie? Tutaj gdyby skupić się na tym, to widać, że oni mają do tworzenia tych kobiet stosunek taki instrumentalny, cyniczny i tyle. Nie ma w tym nic romantycznego. Tylko to jest eksperyment. A tutaj właśnie widać, że bo Felicity nie ma tej świadomości. Jest po prostu kobietą. Jest bardzo ładną kobietą. Ma wszystkie zalety kobiety, którą by mężczyzna wykorzystał. Oni jej nie wykorzystują. Jakby nadal najbardziej lubią inna kobieta, która po prostu się nią zajmuje, bo jest łatwa w obsłudze. A Mhm. mężczyźni nie zwracają na nią uwagi. Za to na Bellę, która miała swoją świadomość, miała swoją wolną wolę, oni odczuwali do niej emocje. Więc myślę, że jeśli by byli mężczyznami, którzy po prostu chcą wykorzystać kobietę, to Felicity byłaby idealna. Idealna, czyli za dużo nie myśli, jest bardzo przystępna. Nie, właściwie w ogóle Felicity by się nie broniła, tylko pod względem tego, co teraz mówię, jeśli by ją wykorzystali, to było to w sposób troszeczkę pedofilski. Nawet nie troszeczkę, po prostu to by była. Okej. No, tak cię wypytuję o to, bo właśnie
Jak pierwszy raz obejrzałem ten film, to taki byłem nawet trochę rozemocjonowany w jakichś ocenach swoich, bo ja też mam problem z takimi filmami, które są feministyczne i one czasem robią coś takiego, że jakby imputują facetom jakieś negatywne intencje, że jakby facet zawsze chce kobietę wykorzystać w relacji i podchodzi do niej już z jakimiś złymi intencjami i często uznaje to za jakieś nadużycia, bo jakby, no nie wiem, mi są takie intencje obce jakimś kolegom, których mam i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest niesprawiedliwe i często jakieś takie zideologizowane sugerowanie czegoś takiego w punkcie wyjścia. I jak obejrzałem Biedne Istoty po raz pierwszy, to też wydawało mi się, że ten przekaz jest taki uproszczony, w takim sensie, że Bella po prostu jest ofiarą, a mężczyźni są źli. Ale właśnie popraw mnie, jeśli się mylę. Ale teraz wydaje mi się, że tak to nie wygląda, że ten film właśnie nie jest czarno-biały, bo to nie jest takie jasne. Po pierwsze właśnie ci faceci, oni się nie zachowują tak źle, bo na przykład Max, on jest raczej pozytywnym bohaterem i on się odnosi inaczej do Belli niż pozostali w jakimś sensie. Z drugiej strony ta historia tego Duncana, on jest niby takim uwodzicielem, który właśnie jakby też no, chcę potraktować Bellę na pewno w instrumentalny sposób. Jeszcze wydaje mi się, nie wiem co myślisz, że tutaj to wybrzmiewa dość mocno, to, że on się jakby cieszy, że Bella jest jak dziecko, że kobietę, która jest jak dziecko, jest taka niesamoświadoma, można łatwiej wykorzystać. Myślę, że tak się zdarza i że to jest jakiś cenny motyw w tym filmie. Ale z drugiej strony Duncan też się staje taką postacią, która jest trochę ofiarą samego siebie, jakąś postacią tragiczną, która się jakoś gubi, zatraca się w sytuacji. Też nie jest taką, nie można chyba powiedzieć tak, że on po prostu jakby jest jednoznacznie zły. Jak myślisz? Dla mnie Biedne Istoty, rozumiane przez wiele osób, mogą być oceniane jako film, który po prostu chciał pokazać na ekranie, jak młodzi ludzie podchodzą do sfery seksualnej. Czyli można ocenić go, że po prostu film chciał przekazać, że wolność to jest tylko i wyłącznie wolność seksualna i że nikomu do tego. Jednakże dla mnie każda jednostka, która jest przedstawiona w Biednych Istotach, to są wolne zawody i one bardzo dużo przedstawiają. Jak Gadwin i Max, oni są lekarzami. To jest zawód, który jest sam w sobie wolny. Tak samo i ten Duncan, o którym mówiłeś, że jest księgowym, on jest dokładnie raczej prawnikiem, dlatego że spisywał umowę. I to jest też wolny zawód. Jakby masz samozatrudnienie. I tutaj jest pokazane, że jakby te jednostki są wolne i każdy wybiera coś innego. I dla mnie Duncan, tak jak mówisz, on może być osobą, która jest niestety też tragiczną osobą, dlatego że on wybiera inną formę wolności, która tak naprawdę jest zupełnym zniewoleniem, czyli właśnie taki hedonizm, że ta przyjemność musi wybrzmiewać w całym życiu Mhm. i jedyne, do czego dąży, to jest sprawianie sobie przyjemności, że na każdym kroku trzeba odczuwać tą przyjemność. Jednakże on jest tragicznie uwięziony w i tak ramach takiej obyczajowości, czyli w łóżku to w łóżku, jakby to trzeba, tutaj jest przyjemnie, ale naokoło jednak trzeba się zachowywać, trzeba mieć pewne maniery, a Bella chce doświadczać. Ona dzięki Duncanowi doświadcza. Poznaje, co to znaczy seks, co to znaczy uciec z domu i zdecydować o swoim własnym losie. I ona dzięki niemu poznaje tą intymność. Czyli i Duncan jest doświadczeniem, doświadczeniem seksualnym, ale doświadczeniem też przemocowym. Czyli Duncan wmusza w nią bardzo często to, żeby została przy nim, żeby robiła coś wbrew sobie, niby dla przyjemności, ale tak naprawdę dla jego przyjemności. Mhm. E, Niestety on nie uzyskuje ostatecznie wolności, takiej wolności nad tym, żeby zahamować swoje popędy.
Ale tu jest ukazana właśnie Bella, która umie i właśnie decyduje się na ten ruch, że czas zacząć robić coś innego, niż tylko zastanawiać się, jak sobie dogodzić, tylko właśnie jak siebie wzbogacić. A Duncan jest postacią, może i negatywną, ale jednak tragiczną, pokazującą, że jednostki, które mają tylko właściwie jedno dążenie do celu i jedno spojrzenie na świat, mogą wylądować w nieciekawym miejscu. Tak, no to na pewno prawda, to co mówisz o Duncanie. Zresztą to też jest przecież podkreślone, bo nawet jest taka scena, jak on tam Bellę przecież w skrzyni zamyka i ją pakuje na statek, prawda? Jeżeli ona, w sytuacji, kiedy ona mu się nie chce podporządkować, więc on nawet się tam nie kryje z tym specjalnie. No, ale to, co mówisz, kojarzy mi się z takimi 2 czy 3 rzeczami, o których ja myślałem i właśnie może od razu wspomnę o nich, bo one są chyba trochę sprzeczne z taką jakąś powszechną interpretacją tego filmu, a one mnie przyciągnęły do niego, bo ja w ogóle właśnie jak obejrzałem po raz pierwszy ten film, to on mnie w takim sensie filozoficznym jakoś nie zainteresował specjalnie. Nie uznawałem, że jakby nie przypuszczałbym, że chciałbym rozmowę na jego temat nagrać. Ale potem zacząłem o nim myśleć więcej i pomyślałem, że właśnie tam jest więcej takich przenikliwych rzeczy, które przeoczyłem na początek. I po pierwsze właśnie mówiłem ci, że chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wolności i ja, być może to jest taka nadinterpretacja, ale ja sobie pomyślałem, że ten film, on opowiada właśnie o wolności, ale też o tym, jak wolność się degeneruje i że on pokazuje, opowiada w pewnym sensie, to jest właśnie jakieś takie subiektywne moje skojarzenie, o bankructwie liberalizmu. Że jak masz liberalizm, po prostu takie przekonanie, że każdy może robić co chce i podążać za jakimiś swoimi impulsami, to, że to na bardzo krótką metę się sprawdza. I moim zdaniem faktycznie jakby we współczesnym świecie to widać. Myślę, że mamy do czynienia z czymś takim, jak takie bankructwo liberalizmu. To znaczy widać, że on się nie za bardzo sprawdza. I właśnie wydaje mi się, że to pokazuje ten Duncan, tak jak mówisz. Widać, że takie uganianie się za przyjemnością, ono może być ogromną niewolą tak naprawdę, że to jest tak, że pozornie realizujesz swoją wolność, a tak naprawdę to jest jakaś forma niewoli takiej zmysłowej, ale wydaje mi się, że z Bellą jest podobnie, bo właśnie no, te biedne istoty jako historia emancypacyjna. Mówiłem ci, że są takie interpretacje, taka krytyka feministyczna, że ten film sugeruje, że kobieta się może emancypować poprzez seks. A moim zdaniem ten film, on nie mówi o tym w ogóle. Mówi o tym pozornie, bo nie wiem jak myślisz, ale ja to odbieram w taki sposób, że jak Bella trafia do tego domu publicznego, to się kończy jakąś jej depresją w zasadzie. Ona przecież mówi wprost coś takiego w pewnym momencie, że nic nie czuje. I widać było, że to, no nie wiem, to znaczy może na pewnym etapie życia, bo o tym też chciałem, żebyśmy pogadali, to doświadczenie jej było potrzebne, ale to doświadczenie się nie kończy dobrze w jej przypadku i ona zmienia tą swoją ścieżkę życiową i to jest ostatecznie, ten film przecież się kończy w taki sposób, że to jest taka emancypacja bardziej przez wykształcenie, przez to gromadzenie doświadczeń, rozwój intelektualny i Bella w zasadzie kończy tą historię nie jako prostytutka, tylko jakaś intelektualistka i przyszła, czy już aktualna lekarka. Tak, to jest akurat właśnie ten ciekawy wątek łączący się z tym, że każda jednostka reprezentuje tę wolność przez ten zawód, który jest wolny. Dlatego, że tak jak ona powiedziała, idąc do domu publicznego, że rozmawiając pierwszy raz z właścicielką tego domu, powiedziała: ja chcę seksu i za seks dostaję pieniądze, czyli to jest łatwa praca. Jakby i zdobędzie pieniądze i seks, którego aktualnie potrzebuje. I to wydaje mi się, że może być nawet interpretacją, ale dzięki tej interpretacji jakby ten film dla mnie, w mojej ocenie, zyskuje na wartości, dlatego że wybiera najpierw łatwy, bardzo łatwy zawód, który był od zawsze. Jakby był przed wszystkimi zawodami świata, więc to też jest jakby taki symboliczny wymiar. I ona bardzo jest z tego powodu ostatecznie niezadowolona. Nie daje jej to przyjemności. Ona doświadcza tej takiej zwykłej pracy, którą po prostu, po prostu ona ją chciała, żeby zdobyć pieniądze.
jednakże uważa, że jakby ten seks nie jest już wystarczający, czyli ona już zdobyła pewne doświadczenie, wie jak wygląda świat i wie, co też chce zrobić, dlatego że Bella bardzo dużo mówi o tym, że ona chce naprawiać świat, że ona chce, żeby on wyglądał lepiej, żeby nie było głodujących dzieci, żeby nie było umierających na ulicy ludzi, których widziała. I bardzo potrzebne są do tego często pieniądze, które właśnie chciała zarobić, żeby nie być w tej biedzie. I ta łatwa praca połączona z tą przyjemnością, która ostatecznie daje tylko i wyłącznie przyjemność, wywołuje u niej depresję. Czyli jakby nie ma tej przyjemności, dostaje seksu, chciała seksu i dostaje pieniądze. A czemu czuje się tak depresyjnie? Więc Bella wreszcie poszukuje, też znajduje odpowiedź, że po prostu czasem świat taki jest, że trzeba się nagiąć, trzeba się ugiąć i trzeba doświadczyć wszystkich tych złych rzeczy, ale też trzeba zacząć bardziej pracować nad sobą, że nie tylko uganiać się za przyjemnościami, za czymś łatwym, ale jeśli chce się naprawić świat, to trzeba sięgać po coś więcej. Trzeba te wszystkie emocje, które jakbyś nas w dół prowadzą, trzeba odrzucić. I dlatego ona decyduje się na pójście na medycynę, bo ona chce osiągnąć więcej, chce mieć tą wolność, dlatego że w burdelu była pod kontrolą innych. Jeśli ona chciała na przykład uprawiać seks z wybraną osobą, to właścicielka domu nie pozwalała jej, dlatego że to był jej dom i jeśli chciała zarobić pieniądze, to musiała uprawiać seks z wszystkimi, czyli nie mogła wybierać. Bella chciała wybierać sama, chciała mieć zupełną wolność. A jak wiemy, lekarz to jest zawód taki wolnościowy, czyli lekarz może wybrać, gdzie pracuje i po prostu zajmuje się pacjentami. Czyli Bella wybrała 100% wolność, która pomoże ludziom, dlatego że lekarz pomaga ludziom. Okej, no tak, no to jest osobna sprawa, właśnie ten jej altruizm, prawda? To się wszystko chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali zaraz, o tych różnych etapach jej życia, więc to jak się kończy ten film, to też jakby jest puenta tego, że ona ma takie różne zmienne zainteresowania. No jakby ja chciałem powiedzieć, że jakby mój stosunek do prostytucji, w ogóle ukazanej w tej filmie prostytucji, on jest negatywny, to znaczy ja myślę, że jakby to się nie kończy źle tylko z tego powodu, o którym ty mówisz. To jakby ja czasami robię coś takiego, nie chodzi już o sam film, tylko jakby o pewne założenia, jakiś światopogląd. To znaczy wydaje mi się, że to jest takie, że jeżeli bierzesz seks, wyjmujesz seks z takiego kontekstu jakiejś bliskości, normalnej relacji, to znaczy jeżeli masz do czynienia z czymś takim, z czym masz do czynienia w przypadku prostytucji, to znaczy z tym, że to faktycznie jest łatwy sposób na to, żeby zarabiać pieniądze, no ale właśnie jakby masz wyrwany seks z tego kontekstu. Ja sądzę, że jakby człowiek, żeby dobrze żyć, żeby nie mieć depresji właśnie, to musi jakby budować swój świat z jakichś wartości, naprawdę. No i seks też daje ci taką możliwość, jeżeli masz go, jeżeli on jest jakby reglamentowany i wpisany w odpowiedni kontekst, czyli w kontekst związku i tak dalej. A jeżeli nie, jeżeli jest wyjęty z tego kontekstu, no to ja właśnie to postrzegam w tym kluczu, że to jakby, że ten film niby opowiada o poszukiwaniu wolności, ale on pokazuje, że ta wolność się degeneruje i że jakby ja to odbierałem w taki sposób, nie wiem, czy to jest jakaś intencja reżysera, czy on to też rozumiał w ten sposób, ale mi się tak to kojarzy, że prostytucja, jakby nie oceniając tego w jakichś poszczególnych przypadkach, bo wiem, że jakby to różnie bywa w życiu, trudno jest oceniać czasami życie jakieś dramatyczne oblicza przyjmuje, każdy przypadek jest trochę inny, ale że to się może dosłownie kończyć depresją i ja sobie wyobrażałem właśnie w ten sposób to mniej więcej, że Bella gromadzi te doświadczenia dobre i złe i że też jakby jest pouczona takim negatywnym doświadczeniem, tym, że jakby, że to jej nie daje tego szczęścia. Ciężko mi w ogóle mówić tutaj o prostytucji jako o czymś złym, dlatego że ja nie uznaję tego wątku za jakiś szczególnie dominujący, bo dla mnie ta prostytucja jest alegoryczna. Ona jest czymś,
przez co każdy człowiek przechodzi. No może niekoniecznie wszyscy się prostytuują, ale to jest po prostu swego rodzaju tylko taka alegoria do tego, że każdy ma ten etap takiego wchodzenia w okres młodzieńczy, takiego doświadczania czegoś, co każdy musi doświadczać, czyli czegoś złego albo czegoś po prostu prostego, co przechodzi się przez okres młodzieńczy do dorosłości. I dla mnie tym jest ta prostytucja. Wyborem czasem z przymusu, a niekoniecznie z samą prostytucją, bo tutaj w tym filmie wydaje mi się, że ten seks został ukazany tylko dlatego, że widzowi będzie łatwiej zobaczyć, że to jest po prostu scena erotyczna. I też ona Mhm. jest przedstawiona w ten sposób, że najprościej pokazać jakby pełną też wolność w tym, bo tak naprawdę te wyzwolenie seksualne kobiety często i nawet w tych czasach jest czasem nie do pomyślenia dla wielu osób i to drażliwy temat, że jak to kobieta może, że jak ona może mieć więcej niż jednego partnera seksualnego, gdzie wśród mężczyzn to jest też często normalne albo po prostu może nienormalne, ale łatwiejsze do zaakceptowania. I dla mnie tutaj jest właśnie tym ta prostytucja, że Mhm. jest ona alegorią do tego, że właśnie ten świat jest właśnie w takich wymiarach, że każdy przechodzi przez jakiś etap i to jest pewien etap życia, w którym każdy się znajdzie i teraz właśnie tutaj jest pytanie, czy my idziemy dalej i robimy coś z tym, wyciągamy wnioski, czy zostajemy dalej, czy jedziemy Mhm. po najmniejszej linii oporu i czy wykorzystujemy tylko to, czy osiągamy coś dalej, czy chcemy dążyć do czegoś innego. Mhm. Rozumiem. Tak, i zgadzam się z tym, co mówisz, właśnie o tym, co powiedziałaś zgadzam się z tym, co powiedziałaś na początku, że ta prostytucja, ona ma taki symboliczny charakter tutaj, bo no wiem, że to tak trochę pretensjonalnie brzmi, że takie rzeczy to się mówi w młodości, że każdy człowiek się prostytuuje, tylko na jakieś różne sposoby. Takie sformułowanie może jest trochę pretensjonalne, ale ono nie jest oderwane od rzeczywistości, bo no nie wiem, właśnie jak weźmiesz, jak sobie myślę na przykład o jakichś tam profesorach uniwersyteckich, albo co ludzie są w stanie robić z jakimiś swoimi poglądami politycznymi, że z jakimś takim zideologizowaniem czasami. Jakby ja tego kiedyś nie rozumiałem, dopóki jakby nie poznałem pewnych środowisk, że naprawdę prostytucja w takim sensie symbolicznym, że ty dla kasy rezygnujesz z pewnych rzeczy, ze swoich przekonań, z czegoś, co było dla ciebie związane z jakąś godnością osobistą kiedyś, wydaje mi się, że to jest bardzo powszechne i że to można robić właśnie intelektualnie, że nie musi chodzić tylko o ciało i w tym sensie to no, to jest jakaś hipokryzja, że się prostytucję w sensie takim dosłownym, że to sprzedawanie swojego ciała się tak deprecjonuje, a tak naprawdę możesz mieć takich ludzi on i z jakichś wyższych sfer, którzy w sferze intelektualnej potrafią się totalnie jakoś sprzedawać, po prostu dla pieniędzy robiąc określone rzeczy. Dokładnie tak, zupełnie. W każdym razie te formy kontroli, o tym przez chwilę rozmawialiśmy, o tym, że one mogą być właśnie takie zakamuflowane, że mogą się wiązać z opieką, a ty wspominałaś też o tej kulturze, o tym, że kultura jest opresyjna i tutaj ta postać Duncana odgrywa istotną rolę. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, że w filmie Biedne istoty tam jest taka scena i to w ogóle jest istotny element, że Duncan, on się jawi jako taki właśnie poszukiwacz przygód w ogóle, dlatego Bella z nim wyrusza z tego domu. Ona mówi, że Max później, ale teraz Duncan, bo Duncan jest przygodą, prawda? Jakby on jej zapewnia dostęp do jakichś przygód i on jest ucieleśnieniem takiego właśnie ducha przygody w jakimś sensie. I on jej nawet mówi coś takiego, że społeczeństwo próbuje ludzi stłamsić i że tak naprawdę jest się zgubionym, jeżeli ty słuchasz tego, co społeczeństwo ci mówi, jeżeli się godzisz na jakiś tam konformizm. I on ma ucieleśniać taką postawę nonkonformistyczną. A w pewnym momencie się okazuje, że Duncan sam jest konformistą i że on nie potrafi jakby być konsekwentny z tym. I to jakby znajduje puentę w scenie kolacji, kiedy Bella właśnie się zachowuje tak bezpruderyjnie, coś tam o seksie zaczyna mówić i jakoś reaguje tak nie tak jak powinna na opowieści tych ich partnerów przy stole,
a nie Max, tylko Duncan ją strofuje i mówi, jak ma się zachowywać i że ma taki small talk prowadzić i być kulturalna. I się okazuje, że w tej sytuacji wcale nie można być takim, wiesz, tak się odżegnywać od społeczeństwa. Jak ty to odbierałaś, właśnie ten temat tej kultury, takiej opresyjności kultury? Czy można tą kulturę odrzucić, czy nie? Jak tutaj wypada ten Duncan właśnie? Tu akurat w pewnym sensie to jest bardzo zabawna scena i można pomyśleć, że Duncan zachował się w sposób nienaganny, bo tak naprawdę uratował małe dziecko od przemocy, bo tak naprawdę tutaj chodziło o to, że Bella się nudziła w tej rozmowie. Ona nie dostrzegała sensu wprowadzenia takiej rozmowy na dwie pary, a jeszcze dodatkowo denerwowało ją dziecko, więc chciała wstać i uderzyć dziecko, bo ją denerwowało, tak? Więc tutaj można powiedzieć, że Duncan uchronił całą tą historię przed tym, żeby nie stało się jakieś niebezpieczeństwo dziecku, ale tak naprawdę też zachował się w sposób typowy, czyli jeśli mówimy o takiej wolności, to tak naprawdę Bella powinna wstać i zrobić to, na co miała ochotę, czyli uderzyć dziecko, bo ją denerwowało, a tak naprawdę Duncan zrobił coś naturalnego, czyli bronił niewinną osobę, ale można w tej kwestii uznać, że wtedy no, nie poczuł się wolnościowo, no bo no jak to, no, nie pozwolił jej zrobić coś, co było naturalne w tym kontekście akurat u niej. Mhm. I wiesz co, właśnie jakby znowu się zdradzając z jakimiś swoimi przekonaniami, to ja o tym myślałem w ten sposób, że no Duncan, on ma rację w tym swoim jakby zachowaniu finalnym. To znaczy ja uznaję, że no, że jakby ta kultura, ona jest niezbędna w takim sensie, że jakby nie możesz się obyć bez tego, bez takiego ograniczania tych swoich instynktów. Niepotrzebnie on gada te rzeczy, które mówił wcześniej. To jest właśnie takie pretensjonalne mówienie, tam nie przejmuj się społeczeństwem, niszczy twoją duszę. Mówi coś takiego. W tym jest ziarno prawdy. Można zrozumieć, co on ma na myśli. Jakby konformizm myślę, że jest zły. Ale ja właśnie no, to akurat rezonowało ze mną całkiem mocno, bo ja miałem takie etapy w życiu, takie mocno eksperymentalne, takie, że na przykład właśnie do różnych ceremonii miałem bardzo krytyczny stosunek, że w ogóle nie obchodziłem urodzin, nie lubiłem takich zorganizowanych imprez, albo mnie wkurzało, że zawsze tam jak jest święto zmarłych, to wszyscy idą na cmentarz i ja jakby robiłem na opak specjalnie przez wiele lat i też miałem coś takiego, że spotykałem się ze znajomymi w miarę możliwości indywidualnie, a nie w jakichś większych grupach i zakładałem, że będziemy wtedy jakieś takie bardziej istotne rozmowy prowadzić, że to jest tak, że tam od 3 osób już się trochę włącza taka psychologia tłumu i się gada o jakichś głupotach, a ja miałem taki okres młodzieńczy, że się starałem unikać tego. A teraz jestem dużo bardziej jakby powściągliwy i zakładam, że się nie da tego uniknąć, że właśnie na przykład takie gadki, jak ta gadka przy stole, taka small talk, żeby po prostu tam, wiesz, zwroty grzecznościowe, nie rozmawiasz o niczym konkretnym, ale po prostu jakby, żeby się rozmowa kleiła. Myślę, że to jest niezbędne zdecydowanie i że nie da się funkcjonować bez tego i że do tej kultury, że ona bywa opresyjna, ale też nie powinno się tego tak demonizować i że jakby w pewnym sensie właśnie wychodzi, że ten Duncan no, się słusznie zachowuje, tylko jakby niepotrzebnie to mówił wcześniej, tak sobie myślałem. Tylko, że akurat Bella tutaj mówi, że ona po prostu nie rozumie tego, co oni mówią, bo to jest dla niej może nawet nie tyle, że nieistotne, ale ona po prostu tego nie rozumie. Tak samo Duncan może i zabronił jej uderzyć dziecko, ale nie powiedział dlaczego. Tutaj chyba właśnie chodzi o to, że jak zaczęła rozmawiać z osobami na statku, czyli z tą Martą, która czyta książki, i cynikiem, który też był obeznany w właśnie filozofii, no to oni tłumaczyli, dlaczego są na przykład za takim podejściem, a dlaczego uważają tak. I też miała wreszcie dostęp do wiedzy takiej. Książki otworzyły jej oczy na świat, dlatego że poznała innych spojrzenia, ale też zrozumiała, dlaczego inni tak patrzą. Duncan pokazywał jej tylko jakby jedną rzecz i mówił, że ma się nie przejmować, ale nie tłumaczył też, dlaczego nie ma się przejmować.
spać, bo tak samo Max, który gdy właśnie próbowała zrobić sobie dobrze ogórkiem, powiedział, że to nie przystoi w towarzystwie, ale też Mhm. mówił czemu, jakby nie tłumaczył. I dlatego jednym z takich kroków milowych dla Belli było to, gdzie ona zobaczyła, że może się czegoś nauczyć w sposób logiczny, że mogło być to interesujące i jakby towarzystwo też mogło ją zrozumieć i zaakceptować wszystkie rzeczy, o których mówiła, tak jak właśnie mówiła o swojej seksualności i dostawała pytania, jakby dostawała odpowiedzi na tematy takie, dlaczego od 20 lat już ta pani nie sypia. Wcześniej na przykład przy stoliku osób, które robiły tylko, jakby rozmawiały tylko small talkiem, to jeśli wspominała o robieniu dobrze innej osobie, no to byli zgorszeni, nie mogła o tym porozmawiać. Tak naprawdę nie wiedziała czemu, bo przecież Duncan mówił, że jakby społeczeństwo wszystko przyjmie, no bo my jesteśmy wolni i Mhm. powinniśmy jakby iść wbrew nurtowi, a nagle tutaj robi zupełnie odmienne rzeczy, jest hipokrytą. A tutaj przychodzi do ludzi kultury, którzy rozumieją filozofię, którzy interesują się tym, którzy czytają i nagle ona o wiele bardziej rozumie tą kulturę, bo zaczyna rozumieć, z czego to wynika. Tak, to w ogóle jest ciekawy element tego filmu, wydaje mi się. I on jakoś tak oświetla kulturę, jakby skłania do tego, żeby się zastanowić nad tym. Właśnie na przykład to masturbowanie się, że Bella, ona ma umysł dziecka i ona robi pewne rzeczy niewinnie, bo jakby na przykład odkrywa przyjemność i jakby podąża za tą przyjemnością i jakby tyle. I jakby nie ma w tym nic złego. Trudno byłoby to skrytykować na takiej zasadzie. A z drugiej strony ona właśnie wtedy się zderza ze społeczeństwem i zderza się z taką krytyką i zderza się w ogóle z jakimiś takimi insynuacjami, że to jest coś złego, nieprzyzwoitego, jakiegoś niemoralnego, grzesznego i tak dalej. No i to jest ciekawe, że właśnie myślę, że kultura, społeczeństwo, jakby to wszystko jest nam potrzebne, ma różne dobre strony, ale ten film trochę też uwypukla taką opresyjność tego. To znaczy w ogóle byli tacy filozofowie, cynicy. Pamiętam, że o Diogenesie z Synopy w ogóle jest taka anegdota, że on się masturbował też publicznie i że to był akt filozoficzny właśnie, taki skłaniający trochę do podobnego namysłu, że możesz, to czemu nie? Jakby co w tym złego? Dlaczego to miałoby być obiektywnie złe? To nie jest obiektywnie złe, tylko tak intersubiektywnie, bo się zderzasz z jakimś oburzeniem i się mówi, że nie wypada i jakby cywilizowany człowiek się tak zachowuje. Ale właśnie jakiś czas temu nagrałem rozmowę o Andrzeju Żuławskim i czytałem wywiad z Żuławskim i to mi zapadło w pamięci. On tam użył takiej metafory, bo pytali go, dlaczego on tak maltretuje tych aktorów na planie, że oni mają się tak uzewnętrzniać i czy to nie jest niebezpieczne. I Żuławski odpowiedział, że niebezpieczne jest życie z węzłami na duszy. Takie metaforyczne stwierdzenie, które mi zapadło w pamięć, że jakby też społeczeństwo robi coś takiego, że ty masz tą duszę taką czystą, początkowo jak Bella, a potem się stykasz z jakąś krytyką i z tym, co wolno, a czego nie wolno, i że w miarę jakby rozwoju masz coraz więcej takich węzłów na duszy, coraz więcej zahamowań. I ja wyobrażam sobie, że cynicy właśnie coś takiego, właśnie masturbując się gdzieś tam publicznie, coś takiego próbowali nam unaocznić, że ty no jakby to jest zewnętrzna presja, ale ty żyjesz swoim życiem, to nie jest obiektywnie złe i jakby ważne, żeby nie mieć tych węzłów na duszy, bo tak naprawdę to jest jakieś niebezpieczeństwo dla nas. Tak, bo jest ich coraz więcej, gdzie na przykład mamy różne jakby sfery właśnie te seksualne, swoje preferencje seksualne, ale też mamy różne poglądy na to, jak w ogóle ma wyglądać życie z dziećmi czy bez dzieci. I nagle rodzi się tutaj wiele tematów dotyczących naszej wolności, gdzie o niektórych rzeczach możemy mówić, o niektórych nie. I tutaj właśnie teraz, czy wolność słowa jest prawem, czy może jednak ograniczenie też jest prawem. I ten film właśnie też tych rzeczy dotyka, że nagle nie wiemy i tak naprawdę cały czas po omacku szukamy od właściwie maleńkości tych rzeczy, które tak publicznie nam wolno, ale ten film też pokazuje, że właśnie uzyskujemy tą wolność w niektórych towarzystwach, że to nie będzie nigdy tak, że to będzie czarno-białe, że
z wszystkimi ludźmi będziemy mogli porozmawiać o każdym temacie, że będziemy mogli zrobić pewną rzecz, bo niestety nie każdy jest taki sam. I tutaj właśnie Bella pokazuje, że z Alfim, czyli swoim tak naprawdę mężem przed samobójstwa, no to były zupełnie dwa różne światy, które się nie dogadywały. Czy Alfie był zły? Był, ale nie nam sądzić czy to było dla niego dobre, czy nie. To był jego światopogląd, który nie pasował do Belli. Ale mamy też właśnie tą relację Belli z Maxem, która pasowała, gdzie Bella mogła pokazać, że lubi na przykład takie tematy, mogła opowiedzieć coś o sobie i tak samo właśnie z filozofami, gdzie rozmawiała z nimi na przeróżne tematy i to była zupełna aprobata. Z Duncanem miała wolność seksualną i była ona zupełnie normalna i bardzo, bardzo pożądana. I w Mhm. każdej tej grupie nie mogła zrobić wszystkich tych samych rzeczy. Z Duncanem mogła uprawiać chaotyczny seks, a na przykład Max i Bóg nie byli za tym, żeby była zupełnie wolna, jeśli chodzi o sferę seksualną, ale przy Duncanie nie mogła tak otwarcie rozmawiać o tych rzeczach, o których rozmawiała na przykład z filozofami. Mhm. Tak, to też nam pokazuje coś takiego, że właśnie jakby ta Bella, ona była traktowana, jak ten Bóg ją stworzył, to ona miała ten umysł dziecka i jakby traktowano ją niezbyt poważnie, to znaczy jako taką głupiutką dziewczynę, którą można zmanipulować, a się okazuje, że w miarę gromadzenia doświadczeń ona właśnie się rozwija i ona na pewnym etapie ma też taką bardzo wielowymiarową osobowość już, prawda? I jakby ten film też nam przypomina o tym. To mi się kojarzy z tym, o czym mówisz, że myślę, że tak jest w życiu, że właśnie, no jakby masz wiele różnych elementów osobowości w sobie i w relacjach z różnymi ludźmi te elementy osobowości dochodzą do głosu w różnych środowiskach i tak dalej. W tym sensie, że człowieka nie można tak zuniformizować, że on jakby w różnych kontekstach inaczej funkcjonuje i z nią właśnie jest trochę tak, jak mówisz. I każda ta relacja, każde z tych doświadczeń było jej do czegoś potrzebne, jakoś co innego z niej wydobywało. Tak, bo całe dzieciństwo Belli było czarno-białe, tak jak jest pokazane. To tam nie było koloru. To było po prostu czarno-biały ekran, który nam reżyser przedstawił. I tam było zwyczajne doświadczanie dzieciństwa, czyli chodzenie, nauka jedzenia, właśnie nauka załatwiania się. I dopiero gdy Bella zaczęła mieć zupełną świadomość tego, co się dzieje dookoła, że wiedziała, że świat jest niebezpieczny, że wiedziała, że może osiągać coś więcej, to nagle świat stał się kolorowy. Wtedy właśnie zyskała ten świadomy wybór tego, że już Bóg nie mógł panować nad nią w pełni, Mhm. panować nad jej światopoglądem, dlatego że zaczęła poznawać go sama. Mhm. Albo właśnie ze względu na poznawanie innych osób, bo tak naprawdę do czasu właśnie tego momentu, gdzie uciekła z Duncanem i w ogóle Dan tam przybiegł, to ona widziała inne osoby tylko i wyłącznie zza karocy. Tak, to jeśli pojawiały się jakieś inne osoby, to ona była ukrywana albo na przykład nie Mhm. pozwalano jej wychodzić na zewnątrz, więc jedyne doświadczenie świata było tylko i wyłącznie właśnie przez Maxa albo przez Godwina, czyli oni jej mówili, oni odpowiadali jej na pytania, oni jej tylko pokazywali mapy, ale empirycznie nie mogła tego dostać. Własne doświadczenie tam nie istniało, ona nie wychodziła, ona mogła tylko i wyłącznie uzyskać informacje od nich, ale Mhm. sama nic nie zyskiwała ze swoich doświadczeń. Mhm. Dopiero właśnie wtedy, gdy próg domu przekroczył Duncan, który wyzwolił ją no niestety tylko seksualnie, ale dzięki jego propozycji tej ucieczki uzyskała tą wolność dalej, Mhm. czyli po prostu zaczęła doświadczać tego świata, doświadczać pierwszego stosunku,
pierwszych właśnie jakiegoś pierwszego alkoholizmu. I ona właśnie tego próbowała, czyli nigdy się jakby nie zatrzymywała. Nie było takiego momentu, gdzie na przykład właśnie po smakowaniu alkoholu, że go odstawiła. Chciała posmakować tego do końca, chciała upić się aż do nieprzytomności, chciała zwiedzać miasto do momentu, aż się zgubi i postarać się samemu znaleźć drogę i być z tego powodu z siebie dumnym, że Mhm. próbuje, że nie pyta się innych, jak to jest, tylko sama przez każde etapy, czy dobre, czy złe przechodzi. No tak, w tym sensie, że właśnie te złe doświadczenia też są ci potrzebne, żeby się uczyć pewnych rzeczy, prawda? Musisz mieć możliwość popełniania błędów. Ale to jest ciekawe, co mówiłaś o tej karocy. To jest taki feministyczny mocno naprawdę temat. To mi się kojarzy z tym, jest to pojęcie male gaze, że właśnie jakby kryteria, w których się myśli o pewnych sprawach, są ustanowione przez mężczyzn. Jakby tak ta teoria głosi. W tym sensie, że doświadczenie kobiety jest przefiltrowane przez męskie doświadczenie. W takim sensie, że ona może w związku z tym nawet nie rozumieć, jak jest kontrolowana, bo te kategorie myślowe są kategoriami męskimi. I trochę tak jest właśnie z tym, to ma może jakiś metaforyczny charakter, to o czym mówisz, takie wyglądanie jakby na zewnątrz przez te okienka w karocy. I ciekawe jest to też trochę podkreśla, że ten Duncan nie jest taką czarno-białą postacią, bo on niby później ją wykorzystuje, ale on też ją trochę, tak jak mówisz, wyrywa w ogóle z tego impasu. On jest takim bodźcem, który jej jest potrzebny, żeby się wyrwać z tego domu. I gdyby ten Duncan się tam nie zjawił ze swoimi pewnie nie najlepszymi intencjami, to ona by być może w ogóle nie wyjechała stamtąd nigdy. Tak, to jest bardzo prawdopodobne, ale jeśli mówisz o temacie właśnie takim, jak mężczyźni wpływają na kobietę, to myślę, że lepszy do tego porównania jest właśnie wątek, w którym ona próbuje zaznaczać swoją taką kobiecą jednostkę w domu publicznym, a uzyskuje zupełną dezaprobatę, czyli chce wybrać mężczyznę, z którym będzie uprawiała seks, ale nie zyskuje właściwie odpowiedzi, czyli nadal Mhm. mężczyźni wybierają kobietę, więc pokazuje, że no niestety nadal jedyne, co kobieta może zrobić, to musi znaleźć jakieś rozwiązanie w świecie mężczyzn. I Bella znajduje rozwiązanie, bo tak naprawdę nadal potrzebuje pieniędzy, nadal uważa, że to jest praca, która daje jej zarobek i jest, sprawia w jakiś sposób przyjemność, ale już nie na tyle, jakby nadal chce doświadczać, ale już jej nie do końca się to podoba, dlatego że seks z Duncanem był cały czas przyjemny, był on, tak jak on się porównywał, jednym z najlepszych partnerów do łóżka w promieniu tam nie wiadomo ilu, a ona doświadczała seksu z różnymi osobami, które po prostu nie sprawiały jej takiej przyjemności i nie mogła wybrać, więc zaczęła zadawać im pytania, robić rzeczy przed stosunkiem, żeby było przyjemniej, czyli sprawdzała to, czy jej klient ładnie pachnie, chciała go rozbawić i to było właśnie takie robienie sobie miejsca w świecie mężczyzn, że nie możemy zmienić świata mężczyzn, ale my jako kobiety musimy się nadal dostosowywać, ale tak, żeby nam było wygodnie, że no niestety jest to świat, w którym nie mamy tej dominującej pozycji, ale żeby świat był lepszym, no to musimy zacząć jakby robić sobie w nim miejsce, nie czyniąc szkód, bo tam było właśnie wskazane, że nie możesz wybrać mężczyzny, dlatego że jeśli będziesz ty wybierać, to nikogo ostatecznie nie wybierzesz. A jeśli nikogo nie wybierzesz, to tak naprawdę nikt nie przyjdzie, a jeśli nie zarobisz, to moja wnuczka, którą mam na utrzymaniu, będzie głodować. Mhm. Więc jeśli nie będzie wykonywać swojej pracy, to będą tego konsekwencje. Jakby nie podoba ci się praca, to wymyśl sposób, żeby była przyjemniejsza. Wiesz co, rozumiem to, o czym mówisz i myślę, że to jest uzasadnione, ale no, ja jakby oglądając ten film też jakoś automatycznie się wczuwałem w te męskie role, bo tak to chyba bywa z oglądaniem filmów
I z tym na pewno trudno się nie zgodzić, że ta scena jest znamienna, że Bella chce wybrać sama tego mężczyznę w domu publicznym i się okazuje, że nie może tego zrobić. I widać, że ona wciąż jest kontrolowana przez mężczyzn, ale jakby moim zdaniem, w ogóle jakby wychodząc poza ten film, mój stosunek do jakby różnych takich motywów feministycznych, on jest mocno polemiczny, to znaczy nie ze wszystkim się zgadzam i na przykład uznaję, że są takie obszary życia publicznego, że pewnie można coś takiego powiedzieć, że mężczyźni kontrolują kobiety, że kobiety są jakoś uciemiężone, ale wydaje mi się, że to jest tylko w pewnych obszarach i wydaje mi się, że często się to uogólnia i na przykład powiedziałbym, że są też takie obszary, kiedy kobiety mocno kontrolują mężczyzn i że często jest tak, nie wiem, czy ci się to rzuca w oczy, że to może też trochę tak pretensjonalnie, młodzieńczo brzmi, ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że ta męska władza, ona jest taką władzą na glinianych nogach. To znaczy jakby z moich doświadczeń wynika, że właśnie czasami kobiety są uzależnione od mężczyzn, ale z moich doświadczeń wynika, że czasami mężczyźni są totalnie uzależnieni od kobiet. I jakby nie chodzi o sam seks, ale w ogóle jakby o kobiecą energię, jakieś ciepło i tak dalej. I naprawdę ja nawet w jakimś takim bliskim otoczeniu znam sporo takich przypadków, że i to jeszcze często bywa tak, że im bardziej taki maczystowski typ faceta, tym bardziej on potrafi być jakby uzależniony od kobiety, z którą się spotyka i tym mniej mi się wydaje czasami autonomiczny w pewnych działaniach. I tutaj jakby ta scena w tym domu publicznym to jest jedno, ale przecież jest tak, że Duncan staje się od Belli uzależniony w ogóle aż do jakiejś utraty zmysłów prawie, co też się zdarza w praktyce. I ja w ogóle ten film, on przy tym drugim obejrzeniu wydał mi się głębszy trochę niż wcześniej, bo jak po raz pierwszy go obejrzałem, to sobie myślałem, że ta postać Belli, ona jest po prostu jednoznacznie pozytywna, że to jest taka fajna bohaterka dla kobiet, z którą można się tak bez trudu identyfikować. A ja nie jestem przekonany, czy Bella jest pozytywną bohaterką. To znaczy myślę, że raczej tak, ale na przykład jest taka scena, kiedy ten Duncan właśnie już wariuje i zjawia się tam gdzieś pod jej balkonem, pod oknami, coś krzyczy i ona się z nim spotyka na ulicy i mówi mu coś takiego, że on widać, że on kapituluje w ogóle. Mówi coś takiego, że już prawie jestem gotowy, żeby ci wybaczyć, co jest w ogóle skrajnie żenujące i widać, że on jest jakby uzależniony od niej chorobliwie i pozbawiony jakiejkolwiek władzy w tej sytuacji, że inicjatywa leży po jej stronie i Bella wtedy mówi coś takiego, co jest totalnie okrutne, bo ona mu mówi coś takiego, że w ogóle żałuje, że mogła kiedykolwiek się spotykać z nim. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak. No i to jest zbędne. To jest po prostu jakby ta wypowiedź, to moim zdaniem jest wyraz okrucieństwa i niczego więcej. I w tej sytuacji sobie pomyślałem, że to nie jest wcale taka jednoznacznie pozytywna postać i że właśnie na przykład tutaj te role się odwracają. Tutaj to Duncan jest uzależniony od niej. Mhm. Tylko myślę, że chyba w tym filmie nie ma ostatecznie aż takiego podziału właśnie na to, kto ma tutaj tą dominującą rolę, tylko Duncan jest właśnie tym takim doświadczeniem. Może jest określany jako właśnie ten mężczyzna, który ją uciemiężnia, ale tak naprawdę Duncan jest właśnie taką seksualnością, tym taką rzeczą, którą każdy musi doświadczać i często jest ona może wstydliwa, może nie do końca fajna i dlatego chyba Bella powiedziała, że no właściwie szkoda, że w ogóle cię poznałam, bo jakby teraz ona już wie, że chce robić coś lepszego, być lekarzem i teraz może żałuje tego, że pozwoliła sobie na tyle samowolki, a Duncan nadal jest uzależniony od właśnie tej przyjemności, gdzie z Bellą mu było przyjemnie, gdzie te doświadczenia były na co dzień i on też może być tutaj takim pokazaniem, jak społeczeństwo reaguje na pewne rzeczy, dlatego że Duncan mówi, że prawie mogę ci już wybaczyć to, że miałaś więcej partnerstw seksualnych, nie wiem, niż on i że robiłaś to za pieniądze, czyli robiłaś coś bardzo, bardzo niekulturalnego i on jest właśnie tym takim, gdzie już można by powiedzieć, że może społeczeństwo się nagięło,
że już może zaraz będzie taki moment, gdzie będziemy patrzeć właśnie na osoby otwarte seksualnie pozytywnie, na osoby biseksualne lepiej, na osoby, które chcą decydować o swoim ciele, czyli właśnie też jeśli chodzi o tematy aborcyjne, które są tutaj też właściwie poruszone, bo tak naprawdę no, można powiedzieć, że skok z mostu, samobójstwo w tak zaawansowanej ciąży jest w jakiś sposób też aktem decyzji, że się zabija dziecko. Więc nie wiem, czy można tutaj tak poruszyć, ale myślę, że właśnie tutaj te uciemiężnienie takie mężczyzny przez kobietę nie jest aż tak zaznaczone, że to są właśnie te doświadczenia, te takie przyjemności, przez które czasem zapominamy, że jest coś głębszego w życiu, że to jest właśnie to, że tym jest Duncan, niekoniecznie Mhm. tym mężczyzną, który zostaje uciemiężniony przez kobietę. Jest taki starszy film Polańskiego Gorzkie Gody, nie wiem czy pamiętasz go. I ten film, Tak. ten temat takich asymetrii w związkach. Ja myślę, że w związkach tak jest naprawdę, w relacjach w ogóle miłosnych, w związkach, że jest taka asymetria władzy, że raz jedna osoba dominuje, raz druga, raz jedna jest uzależniona od drugiej, raz druga. I Gorzkie Gody właśnie opowiadają o tym, jak się odwraca zupełnie ten porządek. I myślę, że to jest fantastyczny film w związku z tym. I tutaj coś podobnego następuje w tej relacji. I właśnie ja to odbieram, tak jak powiedziałem, te słowa Belli jako wyraz okrucieństwa, bo jakby to wynika z władzy, z tego, że ona ma w tej sytuacji, to jest taka sytuacja, kiedy ona spotyka się z tym Duncanem na ulicy, on mówi te rzeczy, które mówi, no to ona jakby ma pełną władzę nad nim i może się zachować, może jakby nie powiedzieć tego, a mówi coś takiego, co w zasadzie nie ma żadnej innej konsekwencji poza tym, że go poniża i rani i tak dalej. Dobra, to teraz w zasadzie taki temat, który moim zdaniem jest jakimś centralnym tematem w tym filmie, czyli sama kwestia wolności. I mówiłem ci o tym wcześniej, że to też właśnie coś takiego, co mi przyszło do głowy z opóźnieniem. Pomyślałem sobie, jak myślałem sobie o tym filmie Biedne istoty, to właśnie pomyślałem, że może to jest nadinterpretacja, że może twórcom o to wcale nie chodziło, ale ja tak zinterpretowałem ten film, że on opowiada o tym, że człowiek poszukuje wolności i że ta wolność się degeneruje w jakimś sensie. Właśnie mówiliśmy, że ten Duncan trochę to ilustruje, ale moim zdaniem te doświadczenia Belli w tym domu publicznym tak samo. I mówiłem ci, że mi się skojarzyło to z taką książką Libido Dominandi. I Mhm. to jest książka, która opowiada o tym, że człowieka się kontroluje za pomocą podsycania jego popędów, takiego kanalizowania jego popędów i tak dalej. I właśnie o czymś takim sobie myślałem a propos tego bankructwa liberalizmu, o którym już mówiłem, że właśnie my czasami jeszcze myślimy w takich kategoriach, że masz na przykład kto chce kontrolować ciebie, kto chce kontrolować człowieka, że masz jakiś system religijny, masz jakiś układ patriarchalny, jakieś ideologie i tak dalej. I temu przeciwstawiasz liberalizm i takie jakby dążenie do wolności, nieskrępowanej. Ale teraz często mamy takiego liberalnego człowieka, który jest daleki od religii, daleki od jakichś tam systemów społecznych i się okazuje, że on jest w ogóle bardziej zniewolony niż ktokolwiek inny. Wydaje mi się, że tak jest często, że możesz mieć dziewczynę, młodą dziewczynę, która jest feministką, jakąś libertynką, liberałką i tak dalej i teoretycznie jest wolna od zewnętrznych presji, ale tak naprawdę okazuje się, że jest zniewolona i może być zniewolona od wielu różnych rzeczy. I to jest taki temat, o którym chciałem porozmawiać, taki filozoficzny temat, bo o tym na przykład Platon pisał, ale nie tylko Platon, że człowiek ma w sobie pierwiastek zmysłowy i pierwiastek racjonalny. I że jakby ty jesteś wolny, właśnie chciałem zapytać, jak ty w ogóle wolność rozumiesz, ale tak Platon sugerował, wtedy, kiedy racjonalnie decydujesz o pewnych rzeczach, jakby rozumowo, to znaczy na przykład decydujesz o tym, że chcesz ograniczać te swoje dążenia takie zmysłowe. Nie, że na przykład sypiasz ze wszystkim, kogo tam spotkasz, tylko decydujesz, że nie chcesz tego robić. I pomyślałem sobie, że właśnie no Bella, ona na różne sposoby szuka tej wolności i właśnie być może dopiero na koniec dociera do niej, ale się okazuje, że na przykład takie podążanie za tą przyjemnością cielesną, ono też może być formą niewolnictwa, jakiegoś ubezwłasnowolnienia. Jak ty to odbierasz? Tutaj u Belli właśnie też to wychodzi, że troszkę można właśnie uznać, że Bella jest właśnie tą taką hedonistką, że tylko i wyłącznie przyjemność jest
tutaj uznawana za akt wolności, że dogadzanie sobie, takie poszukiwanie tego, co chce się, że tylko i wyłącznie dążymy do tego, żeby było nam przyjemnie. Jednakże no, dla mnie wolność jest troszeczkę czymś innym i ostatecznie ten film też wybrzmiał w inny sposób niż na początku można było to sądzić, bo na początku bardzo wybrzmiewało to, że tak naprawdę wolność to jest ta wolność seksualna, ten wybór, ten szukanie każdej rzeczy i robienie jej w inny sposób niż środowisko tego oczekuje. Mam troszeczkę inne podejście, jeśli chodzi o wolność, dlatego że nie mam szczególnych ram. Akurat jeśli chodzi o stanowisko Belli do wolności na początku filmu, to wyglądało to w taki sposób, jakby reżyser chciał przedstawić, że zupełna wolność seksualna jest dobrem najwyższym, ale ostatecznie film przedstawił taką formę wolności, moim zdaniem, która tyczy się tego, żeby człowiek mógł wybierać samodzielnie swoją ścieżkę kariery, swój pogląd na temat właśnie własnego ciała, na temat własnych wyborów i poglądów. I wydaje mi się, że właśnie ten nurt, z tym nurtem się zgadzam, dlatego że nie mam ram takich poszczególnych, które miał, nie wiem, Platon mówiący, że nie ma wolności bez prawa. Moim zdaniem wolność ma swoje i tak ramy, dlatego że w filmie widać po niektórych bohaterach, że bez jakichś zahamowań społecznych, które są warte przestrzegania, czasem nie osiągnie się tak, tak tak fajnych rzeczy, które bez tego byłyby niemożliwe. Dlatego, że czasem jedyne na przykład sięganie za przyjemnością, za takimi dobrami, może ostatecznie skończyć się niepozytywnie. Dla mnie wolność to jest coś takiego, gdzie dążymy do tego, żeby żyć w środowisku, które nas akceptuje, a niekoniecznie znajdować się w sytuacjach, które nas ciemiężą, które Mhm. powodują, że nie możemy być sobą. I to jest dla mnie wolność, czyli takie dążenie do tego, żeby było nam przyjemnie w sposób etyczny, czyli niedochodzenie do celu po trupach. I tutaj właśnie może trochę po trupach doszła Bella do tej wolności, którą zyskała dzięki uzyskaniu tytułu doktora, czyli w sposób adekwatny, taki mocny, no zakończyła relację z Duncanem i z tym swoim wyzwoleniem seksualnym. Czy zrobiła źle? Nie wiem, nie mi to sądzić. Czy potraktowała Duncana dobrze? Niekoniecznie. Można było zrobić to w inny sposób. Ale jeśli mówimy o świecie wolnym, no to jakby mogła zakończyć tą relację w jaki sposób chciała. Możliwe, że go zraniła. Czy jej to pomogło? Może jej to pomogło, bo tak naprawdę relacja z Duncanem i Belli zaczęła się w sposób dosyć agresywny, bo tak naprawdę to była forma w jakiś sposób molestowania, dlatego bardzo dużo widzów wyszło z kina i nie mogło już dalej oglądać Biednych Istot, dlatego że scena, w której Duncan poznaje Bellę i dotyka ją wbrew jej woli, była takim niekomfortowym wspomnieniem bardzo często. Właśnie słyszałam to od innych osób, które po prostu wychodziły z kina i nie mogły tego oglądać. I może to było takie adekwatne pożegnanie Belli. Czy możemy Mhm. powiedzieć, że to było coś nie fair w stosunku do Duncana? No pewnie nie, pewnie nie, no bo w końcu ostatecznie jakby uprawiała z nim seks z własnej woli, ale możliwe, że potrzebowała tego w tamtym momencie, że to były jej emocje, naturalne emocje, które nie miały żadnego innego podtekstu. I dla mnie Mhm. to jest właśnie wolność, że najważniejsze by było i najfajniejsze by było, najbardziej przyjazne w ogóle ludziom, gdyby środowisko zaczęło analizować nie tylko faktyczny stan, jakby zero-jedynkowo świat, ale też patrzeć na to, że
ludzie mogą mieć własne emocje, że mogą mieć własne przeżycia i czasem traktowanie ludzi właśnie w taki zero-jedynkowy sposób może być drażniące dla całego społeczeństwa, że możemy nie akceptować pewnych zachowań, mimo iż one są na przykład jednorazowe. Możemy pomyśleć, że ta osoba jest zła tylko i wyłącznie przez to, że na przykład nie odpowiedziała w sposób miły do jakiejś osoby, a tak naprawdę mógł Mhm. być gorszy dzień. I dla mnie to jest właśnie wolność. Życie w społeczeństwie, które mnie akceptuje i tworzenie społeczeństwa, w którym po prostu czujemy się dobrze. Mhm. Słyszałaś takie opinie, że ludzie wychodzili z kina na tym filmie, naprawdę? Tak, słyszałam, że po prostu nie mogli po właśnie takim incydencie, właśnie Duncana, który no to było takie molestowanie. Ona była jeszcze w wieku młodzieńczym, czyli Mhm. takim, w którym nie znała do końca tego seksu, jakby poznawała, tak jak każde dziecko poznaje masturbację, czy właśnie jakąś taką swoją sferę intymną. Ona jeszcze dokładnie nie wiedziała, o co chodzi, z czym to się je. A Duncan przyszedł i powiedział, że miałby ochotę ją podrapać. I on to zrobił Mhm. wbrew jakby zapytania, wbrew jakby wszystkiemu. No, czy wiedział, że jest dzieckiem? No nie wiedział, no bo może to był uśmiech do Polańskiego, ja nie wiem. Jakby, no nie wiedziałam, że miała poniżej, ale jakby no to nie było coś przyjemnego i ja rozumiem zupełnie te osoby, które na przykład doświadczyły jakiegoś molestowania, które no, Mhm. czuły się z tym dobrze, bo to było wyjście z strefy komfortu. To nawet nie było po prostu wyjście z strefy komfortu, to było narażenie czyjegoś zdrowia psychicznego. No to ciekawe. Znaczy może Duncan może wiedział, może nie wiedział. No w pewnym sensie wiedział, bo jakby przecież tutaj nie chodzi o taką granicę w wiek, który się ma w dowodzie wpisany, tylko Bella ona miała umysł dziecka wtedy i też chyba chodzi o coś takiego, że to jest nadużycie i to w zasadzie się splata dobrze z tym naszym tematem, tym tematem wolności, bo właśnie jak ja myślę o wolności, no znaczy ja myślę, to też są koncepcje jakieś filozoficzne, szeroko rozwijane, o tym na przykład Hegel pisał, że jak masz wolność, to liczy się samoświadomość w dużym stopniu, to znaczy nie liczy się tylko to, co ty wybierasz, którą z kilku możliwości, ale na ile świadomy to jest wybór. I myślę, że to jest bardzo istotna sprawa i to właśnie znowu się wiąże z tym bankructwem liberalizmu, że możesz mieć takich ludzi, moim zdaniem trochę tak wygląda ten współczesny pejzaż, że możesz ludziom mówić, że oni są wolni i mogą robić cokolwiek chcą, cokolwiek sobie wymarzą, nie ma w ogóle żadnych zewnętrznych ograniczeń. Ale człowiek nie jest w stanie realizować tej wolności, jeżeli jakby sam nie jest odpowiednio zbudowany. To znaczy, jeżeli nie ma określonej tożsamości, samoświadomości, charakteru i tak dalej. Wydaje mi się, że dlatego tak łatwo teraz mówi się o tym, że ty możesz robić cokolwiek zechcesz, bo właśnie jakby ludzie nie są w stanie korzystać z tego, nie są jakby odpowiednio zbudowani, żeby robić coś takiego. I o tym pisali z kolei egzystencjaliści, że człowiek może wybrać wszystko, cokolwiek chce, chociaż to jest polemiczne. Ja myślę, że to nie jest zawsze prawda, że o tym można byłoby długo rozmawiać. I to na pewno jest ważna sprawa, prawda? Że jakby tutaj nie chodzi tylko o to, co wybierasz, ale musi być ten element samoświadomości. To znaczy, Bella na pewnym etapie, zanim zgromadziła te wszystkie doświadczenia, to ona chyba nie jest w stanie jeszcze wybrać, bo jeszcze nie rozumie pewnych rzeczy. Tak jak mówiłaś, potrzebne jej może były te książki, te spotkania z tą Martą, z tym filozofem tam na statku i w pewnym momencie ona właśnie jakby już staje się zdolna do samostanowienia, bo rozumie pewne rzeczy i wtedy jakby mogła wybierać, co chce już tam w pewnym uproszczeniu, ale żeby ona to robiła świadomie. Tak, bo ona wcześniej jakby doświadczała podstawowych doświadczeń. To nie były przemyślane rzeczy. To było coś, co ona e, jakby musiała posmakować, bo nie znała tego nigdy wcześniej. Jakby ciężko się patrzy na nią, dlatego że widzimy w niej dorosłą kobietę, ale to jest umysł dziecka, który dopiero poznaje świat. Ona nie wie, co właściwie znaczy miłość. Ona wie, że są jakieś pewne konwenanse i wie, że są pewne role, czy kobiety, czy mężczyzny, ale nie rozumie dlaczego, nie poznała tego świata tak dokładnie. Z Duncanem pojechała dla przyjemności, z własnej woli, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziała, że
coś jest poza światem Boga i Maxa, jakby poza tym domem, w którym ona dorastała. I właściwie no, świadomie wybiera, że musi poznać, ale ona jeszcze nie wie, co Mhm. tak naprawdę ją czeka. I nie umie też do końca tego połączyć, że dlaczego to się tak dzieje. I dopiero wtedy, gdy jakby doświadcza tych wszystkich rzeczy, nagle zaczyna pojmować, że może postępować inaczej, że może inaczej mówić, że nie tylko trzeba wszystkiego doświadczać i korzystać z tego, mieć przyjemność z tego, tylko trzeba też zrozumieć, że świat nie jest czarno-biały, że ma on swoje wady, że można mówić inaczej, że świat jest też zły, że ludzie są biedni, że są bogaci, że mogą być skryci, mogą na przykład nie doświadczać innych rzeczy i ona dopiero rozumie to, jak wypływa na ten ocean, jak ona jest jakby na tym morzu, potem doświadcza to w Aleksandrii, ten głód, Mhm. tą śmierć, która wcześniej dla niej była w taki obcy sposób. To było też ciekawe zestawienie tego, jak Bella była jeszcze mała i ona uczyła się dopiero chodzić i akurat ten Godwin miał martwe ciało, które kroił, żeby wiadomo, zobaczyć, gdzie leży wątroba, w jakim stanie była. I Bella mówiła, że ona też chce kroić. On powiedział, że tylko martwych ludzi. I ona jakby uderzała i kroiła nożem po prostu zwłoki. I dla niej to było, że to są zwłoki, przecież to też jest martwe ciało, ale no to jest jakiś sposób doświadczalny. I Mhm. jakby nie czuła tego oburzenia, była dzieckiem. I jakby wyjeżdża z Duncanem, wypływa na to szerokie morze, nagle doświadcza innych rozmów, takich filozoficznych i doświadcza tej śmierci, widzi ciała martwych osób, takie same ciała martwych osób, jakie widziała w domu, w bezpiecznym domu. I nagle zyskuje nowe emocje, że to może być smutek, że śmierć może być jakby wynikiem jakiejś niedogodności, czyli na przykład głodu, że po prostu ludzie nie umierają tylko i wyłącznie naturalnie w sposób, nie wiem, na przykład starości, tylko ludzie umierają przez to, że może dziać się źle i nagle tu są zupełnie już inne spojrzenia Belli jako dziecko, które nie rozumie, co się jeszcze dzieje, nie wie, czym jest śmierć i Belli jako już dorastającej osoby, która zaczyna łączyć pewne doświadczenia i zaczyna rozumieć, że te doświadczenia mogą być też złe. Tak, tutaj w zasadzie się łączą nam już dwa tematy, bo z jednej strony trochę ta wolność wchodzi w grę, a z drugiej te różne fazy życia Belli. Chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali, ale jeszcze przez chwilę zatrzymując się przy tej wolności, jak słuchałem, co mówiłaś, to teraz tak sobie pomyślałem, że to jest w pewnym sensie film o edukacji, właśnie o tym, że człowiek się edukuje w jakimś sensie, rozwija się. I myślę, że moim zdaniem to jest właśnie istotne w przypadku wolności, że ty musisz, żeby podjąć taką naprawdę wolną decyzję, to musisz mieć odpowiednią samoświadomość. Musisz dojrzeć do tego, żeby być w stanie oprzeć się na jakby sobie samym, na jakimś swoim rozeznaniu sytuacji. Ale no, tej samoświadomości się nie zyskuje od razu. Do tego jest potrzebna ta edukacja. I ten film właśnie wbrew pozorom, on moim zdaniem wcale nie nobilituje jakby tych seksualnych doświadczeń, tylko pokazuje wartość tej edukacji, ale on opowiada właśnie o znaczeniu tego eksperymentowania, że Bella, ona się edukuje, rozwija się w ten sposób i edukuje się dosłownie z książek, bo ma taki etap, że czyta książki i uczy się i zaczyna tam te studia medyczne, ale się okazuje, że edukacją tak samo są te wszystkie jej pozostałe doświadczenia. To znaczy nawet ta praca w tym domu publicznym, że to też jakby w ramach tej idei, że wszystkie doświadczenia, w tym jakieś trudne doświadczenia są nam do czegoś potrzebne, ta praca w domu publicznym to też jest jej edukacja, prawda? Która być może jest jakąś cegiełką w tym, że ona zyskuje samoświadomość, że gdyby nie to, to by nie dotarła do tego momentu, kiedy jest w stanie podejmować te świadome decyzje. O tym sobie pomyślałem, że właśnie to jest takie rozszerzenie znaczenia edukacji, że edukacja to nie jest tylko coś takiego, że siedzisz, czytasz książki albo idziesz do szkoły, tylko jakby życia uczysz się z życia czasami i to też z jakichś ciemnych jakby rewirów tego życia.
Tak, bo też ona zaczęła mieć właśnie te doświadczenia i czytać książki, rozumieć je i też powtarzać, mieć swoje stanowisko. Bo tak jak Felicity, czyli ta druga doświadczalna kobieta, no to niestety nadal była w tej fazie dziecka, które powtarza frazy za osobami, które jej powiedzą. Czyli gospodyni po prostu uczyła ją mówienia brzydkich słów, czy posiadania jakiegoś zdania, które nie było jej poglądem, ale Mhm. mogła mówić te rzeczy, dlatego że została nauczona, ale nie było to świadome, nie było to wolne. A Bella jest już tą osobą, która w sposób wolny mówi to, o czym myśli, mówi to, co uważa. Mhm. Okej, no to przez jakie etapy twoim zdaniem Bella musiała przejść? O tym chciałem, żebyśmy jeszcze przez chwilę porozmawiali, bo w ogóle to też koresponduje z różnymi koncepcjami filozoficznymi. Jest na przykład taka koncepcja Kierkegaarda, który pisał o tym, że życie człowieka ma 3 stadia, że można takie 3 stadia wyróżnić. Najpierw fazę estetyczną, gdzie jesteś właśnie zainteresowany bardziej zmysłowością, potem fazę etyczną i potem religijną. I pomyślałem sobie, że w pewnym sensie to pasuje do Belli, no bo ona na pewno zaczyna od tej fazy estetycznej w sensie takiej zmysłowej, że to jest przyjemność, poszukiwanie przyjemności, odkrywania swojego ciała. Potem, kiedy ona, mówiłaś o tym przed chwilą, widzi tam z pokładu statku te martwe ciała, to ona rozwija w sobie taki altruizm, prawda? Jakby wkroczyła w jakąś fazę etyczną, że nie jest zainteresowana tym, że w świecie istnieje cierpienie i co można z tym zrobić. Tak. Myślę, że Bella musiała najpierw, i to był, wydaje mi się, taki fundament jej i bardzo ważna rzecz, przez którą być może nie dałaby rady wejść w inne etapy, czyli ten pierwszy, najważniejszy etap Belli jako dziecka, bo twój pogląd o Bogu jest taki, że ją po prostu wykorzystał, była dla niego eksperymentem, ale jednocześnie Bóg właśnie mówił o Belli, że rozwinął w sobie te takie emocje ojcowskie, taki instynkt ojcowski. I też jest bardzo ważna ta scena, gdzie Bella już zdecydowała, że ona ucieka z Duncanem, że ona chce po prostu doświadczyć, ona chce poznać świat, chce zobaczyć, jak to wygląda. I oczywiście chloroformem unieszkodliwia Maxa, żeby nie pozwolił jej uciec, ale mówi to Bogowi, że ona po prostu odchodzi, żeby doświadczać. I on jej nie zatrzymuje. On dał jej całą opiekę, całe wychowanie. Mhm. Może zatrzymywał ją przed doświadczaniem świata, bo chciał ją uchronić. Ale jak zobaczył w końcu, że to jest etap każdego człowieka, że niestety już w pewnym momencie osoby dorosłe czy wchodzące w życie muszą poznać, że świat nie jest tylko czarno-biały, to on jej pozwala na to, ale pokazuje jej, że akceptuje ten wybór, daje jej opiekę w postaci tego, że nie zostawia ją na lodzie, daje jej pieniądze, które są dobrze zabezpieczone, jakby całuje ją na pożegnanie, nie robi awantury, nie próbuje jej zatrzymać. I to jest ten etap, w którym myślę, że to była dojrzała decyzja Belli, która nie była w żaden sposób jakby opatrzona negatywną opinią, bo często jest tak, że na przykład dziecko wybiera jakikolwiek zawód i rodzic jest niezadowolony, nie dali jej tej opieki, a tutaj Bóg dał jej całkowitą akceptację jej wyboru. Ona powiedziała, co chce zrobić. Ona powiedziała, że będzie wściekle skakać na Duncanie i że po prostu idzie z Duncanem w świat, żeby doznawać przyjemności, więc on Mhm. wiedział, co ona będzie robić i jaki jest powód jej ucieczki. A on zupełnie pozwolił, czyli tak naprawdę tu jest właśnie ukazanie tego, że Bella już na starcie ma całkowitą akceptację ze strony rodzica. I to jest taki pierwszy etap Belli, czyli doświadczenie tego takiego spokoju, czyli że wie, że ona ma gdzie wracać, ona wie, że będzie miała narzeczonego, ona wie, że ma rodzica, który ją przyjmie z otwartymi ramionami z powrotem, który tak dba o jej bezpieczeństwo. Dlatego ona, mimo iż
powiedzieli jej, jak świat jest niebezpieczny, mimo iż wie, że może się sparzyć na tym świecie. Ona wie, że musi posmakować go świadomie, że ona właśnie musi zacząć próbować sama się sparzyć na pewnych sytuacjach. I to są właśnie wtedy kolejne etapy Belli, gdzie ona w sposób szalony przyjmuje tą seksualną część, czyli ona po prostu doświadcza wszystkiego, czyli uprawia seks w ilościach niestandardowych, pije alkohol do po prostu odcięcia, gubi się po uliczkach, ubiera się w sposób, jaki chce, jakby wymiotuje na środku ulicy, smakuje każdego jedzenia, czyli po prostu zaczyna smakować życie jakby całym swoim organizmem, jakby całą sobą i nie mieć żadnych ograniczeń. Czyli kolejny etap bym nazwała takim buntowniczo, ale bo bunt bardzo często kojarzy się źle, ale tutaj może nie był bunt, tylko taki sposób ekspresyjny doświadczania życia, czyli wszystko na maksa, żeby nie tracić każdej chwili. I to był jakby kolejny okres Belli. I kolejnym okresem było właśnie takie zatrzymanie się na tym, że możliwe, że ta przyjemność nie jest jedynym elementem, który jest potrzebny, że może jednak edukacja wpływać będzie na nią też w sposób szczególny, bo na początku Bella doświadczała tego, że jej ciało się zmienia, że doświadcza czegoś przyjemnego za pomocą fizycznych doznań. I nagle powstaje dwóch bardzo inteligentnych ludzi, którzy sprawiają, że te potyczki myślowe są dla niej przyjemne, że nagle umysł można pobudzać i sprawiać, że nie tylko taka fizyczność jest przyjemna, ale też intelektualna przyjemność może być miła. I to jest właśnie ten moment, w którym jakby doświadcza kolejnego etapu, czyli ten etap, gdzie seksualność jest trochę na bok, ta budowniczość jest trochę na bok, że warto jakby teraz te doświadczenia, które zdobyła, jakoś posegregować, zrozumieć czemu. A jak już jakby wiedziała, bo to jest właśnie ten etap, w którym Bella wreszcie umie się porządnie wysławiać, gdzie umie zebrać te myśli i przedstawić je w sposób logiczny. I nagle odkrywa w tym całym przyjemnym świecie, który na razie doświadcza, że jest ta śmierć, ten głód, ta nieprzyjemność. I w tym momencie rozwija się ten kolejny etap Belli, czyli taka chęć dążenia do czegoś. W tym miejscu wreszcie Bella zrozumiała cel swojej egzystencji. Ona właśnie chce być tą altruistką, chce zmieniać świat, nie chce być tym cynikiem, który stwierdza, że świata się nie da naprawić. W tym momencie Bella postanawia, że będzie walczyć o świat, że będzie sprawiać, że świat będzie dobry, że będzie lepszy. I tutaj akurat jest też ciekawe zestawienie tego, co Max i Bóg robią, czyli tworzą nową istotę, czyli Felicity. I Bóg mówi do Maxa, że widzi, że jest smutno bez niej. I Max też się zastanawia, czemu tworzą nową istotę, jakby po co jest ona, po co jest ta kolejna jakby taka istota, która została stworzona wbrew woli, ale jakby Bóg zadaje pytanie, czy świat byłby lepszy bez Belli? Jakby, czy wyobrażasz sobie życie bez Belli? I w tym wypadku dla mnie to jest właściwie dobre pytanie, bo czy chcemy, żeby świat był wypełniony cynikami? Jakby Bella jest właśnie tą osobą, która mimo iż właśnie doświadczyła wszystkich negatywnych emocji, która właśnie myślała, że tylko i wyłącznie popuszczanie wszystkich swoich żądzy jest tą formą życia. Nagle widzi, zna przyjemne części życia, zna te najgorsze i mimo iż widzi ten ból, który czasem sprawia cały świat, to ona chce nadal go naprawiać. I właśnie to pytanie, czy chcemy rezygnować z takich ludzi, czy chcemy tworzyć tylko cyników, a Bella właśnie w tym momencie ma ten etap, gdzie ona chce naprawiać świat. I kolejne etapy dążą cały czas do tego, że ona chce
żeby na świecie było lepiej, chce pomagać ludziom i ma tą chwilę zwątpienia, tą chwilę, gdzie po prostu pracuje, zarabia pieniądze, jakby wie, że pieniądze są potrzebne, ale ma tą chwilę desperacji. Czy to jest wszystko? Czy tak będzie już wyglądało to jej życie? Ma tą chwilę zwątpienia w to, czy tak naprawdę chce robić jakby dobrze, czy ona chce naprawiać ten świat, czy ma tą siłę, żeby móc go naprawiać? I w tym Mhm. momencie właśnie ma te osoby przy sobie. Ma swoją koleżankę, która też pokazuje jej świat, ma właścicielkę domu publicznego, która nie zgasza w niej nadziei. Jakby gdyby ktoś zgasił w niej nadzieję tego altruizmu, to porzuciłaby. Ona pewnie nadal by była w domu publicznym, nie chciałaby się rozwijać, ale ta pani z domu publicznego mówi, że ona ma zdusić w sobie te emocje, że ona ma po Mhm. prostu żyć dalej, że nie ma, że ona ma posiadać te emocje, że odczuwać wszystko, że czasem będziemy odczuwać niestety smutek, tą jakby porażkę, ale to trzeba zdusić i iść dalej. I Bella jest właśnie tym przykładem osoby, która idzie dalej. I Mhm. Bella osiąga ostatecznie to, co chciała. I Mhm. to właśnie wtedy jest ten ostatni etap, gdzie Bella ma jeszcze jakby próbę takiego zmienienia osobowości jako żona Alfiego, czyli żona tej kobiety, która popełniła samobójstwo, ale jednak widzi, że wszystkie rzeczy, których doświadczyła Bella jako Bella, one jej odpowiadają, a inny charakter, inne nawet te piękne pokoje, te tam drogie zastawy i wykwitne dania jej nie zastąpią tych wszystkich jej doświadczeń, których ona doświadczyła i Mhm. które ona po prostu samodzielnie wybrała. Jakby ona chce dążyć do tego, żeby nadal naprawiać świat i zostać lekarzem i żyć własnymi torami. Chciałem na chwilę wrócić do tego Boga, bo jakby to, o czym mówiłaś wcześniej, że on jest trochę takim rodzicem, ja to rozumiem i jakby to faktycznie on jest takim archetypicznym właśnie rodzicem, ojcem i ona przeżywa jakiś bunt i on jakby toleruje ten bunt w takim sensie, że to jest taki proces pokazany odrywania się dziecka od rodzica. Ten Bóg rozumie, że jest to niezbędne i ja uznaję, że to jest prawda, że to jakby jest taka słuszne skojarzenie, ale ja sądzę, że rodzice, o tym pamiętam, że w jakiejś innej rozmowie mówiłem, że rodzice egzekwują swoją władzę nad dziećmi prawie zawsze. To znaczy, wydaje mi się, że nawet najlepsi rodzice, oni mają jakby w relacji z dziećmi, dochodzi do głosu ich jakieś pragnienie władzy, kontrolowania tych dzieci. I ono jest nie zawsze takie całkiem uczciwe, nie zawsze jest w porządku. Myślę, że bardzo trudno byłoby zapanować nad nim. I wydaje mi się, że ten Bóg, on robi coś podobnego, ale też jeszcze nawiązując do tej cielesności, do tej zmysłowości, do tego etapu zmysłowego, sobie pomyślałem teraz o innej rzeczy, że właśnie tak jak ty mówiłaś o tym, że ta prostytucja, ona ma takie symboliczne znaczenie. Wcześniej rozmawialiśmy o tym przez chwilę. To wydaje mi się, że ten seks tutaj w filmie trochę podobnie w ogóle, nie tylko prostytucja, ale seks w ogóle. W takim sensie, że Bella ma taki etap, że ona tak kompulsywnie właśnie, tak jak też mówiłaś, się ugania za tymi przyjemnościami, dąży do tych przyjemności, ale pamiętam, że jak gdzieś nawet kiedyś sobie o tym myślałem i gdzieś nawet tak napisałem, że wszyscy ludzie mają jakieś swoje fetysze i wszyscy mają fetysze w takim sensie ogólnym, że one nie muszą być cielesne, nie muszą być seksualne, ale masz coś takiego, że jakby czerpiesz tak kompulsywnie przyjemność z różnych rzeczy. I to mogą być na przykład zainteresowania intelektualne. Można być jakimś fetyszystą intelektualnym w tym sensie, że właśnie uczysz się, czytasz książki, ale robisz to dlatego, że czerpiesz z tego jakąś kompulsywną przyjemność. I czy to zawsze jakby jest lepsze i ma jakąś wyższość nad tym, że nie wiem, że właśnie szukasz seksu, tak jak Bella? Myślę, że niekoniecznie, że w pewnym sensie to może być nawet to samo, że każdy ma jakieś takie swoje fetysze, każdy przechodzi przez takie etapy, tylko jeżeli to akurat jest jakby zaczepione o seksualność, o cielesność, to my uznajemy, że to jest jakieś niższe i gorsze, a wcale nie musiałoby tak być.
No a co do tego altruizmu, właśnie tak sobie myślę z tymi fazami życia, że Bella na początku właśnie zalicza tą fazę estetyczną, potem taką etyczną fazę tego altruizmu, tak jak mówiłaś, ona odkrywa świat wokół siebie i odkrywa, że inni ludzie cierpią. I jakby według mnie to w ogóle to jest jakby z takiego filozoficznego punktu widzenia to można byłoby się spierać, ale według mnie to jest prawdziwe i obiektywne stwierdzenie, że ludzie żyją wartościami, naprawdę, że im są wartości potrzebne do życia. Tak jak mówiłem o tym seksie właśnie, że seks jest w porządku, ale musisz go jakoś reglamentować, to znaczy sprawić, żeby on rodził wartości, że jakby po prostu cielesne przyjemności ludzkiego życia nie wypełnią sensem, a my, żeby jakby nie wpaść w depresję i być szczęśliwymi, potrzebujemy sensu, celu i tak dalej. I Bella, ona właśnie jakby coś takiego odkrywała też, prawda, że on jakby jej ten altruizm jest potrzebny do tego, nie wystarcza tylko przyjemność cielesna, ona na pewnym etapie jest potrzebna, odkrywa się tą cielesność, ale potrzebujesz czegoś więcej. No i właśnie, i to jeszcze potem jakieś metamorfozy przechodzi, bo mówiłem ci, że u Kierkegaarda na końcu jest faza etyczna i potem religijna. Bella chyba w żadną fazę religijną nie wkracza, ale wkracza właśnie w taką intelektualną. Ona nawet pamiętam, że w jakiejś tam scenie, jak na tym statku są i rozmawia z tym cynikiem, to mówi, że nie może spać, bo myśli o ideach, prawda? I to jest taki etap właśnie jakichś takich intelektualnych zainteresowań. No i jakby z każdego z tych etapów coś czerpała. No i to ciekawe, że ona właśnie jakby, tak też rozumiałem twoje słowa, o tym nie myślałem wcześniej, że ona trochę wybiera jakby tą medycynę i tą swoją ścieżkę życiową też w związku z tym, że odkryła to cierpienie, odkryła tą śmierć i że jakby to ją przywodzi do takiej decyzji. Też właśnie ciekawy wątek poruszyłeś i myślę o Bogu jako o takim rodzicu, który trochę i tak ostatecznie wychodzi na jego. Nie wiem jak u ciebie, ale nieczęsto jest tak, że rodzice coś powiedzą i w tym momencie mam przeświadczenie, że są w zupełnym błędzie, że nie słucham, wiem, zrobię sama, po swojemu, a potem i tak wychodzi, że mieli rację. I troszeczkę tutaj akurat jest pokazane tak alegorycznie, może troszeczkę śmiesznie, ale ostatecznie i tak wychodzi, bo właśnie on, rodzic, Bóg, mówi, że Max jest dobry, że on jest partnerem na życie, że ona niech będzie z nim. Ona ostatecznie jakby, no dobra, no będę jakby, no już cicho bądź, ja sobie jadę sobie po. No i ostatecznie wyjeżdża, żeby doświadczyć właśnie tego wściekłego skakania na Duncanie. I ostatecznie i tak wychodzi to i świadomie. Przede wszystkim właśnie, że to już był świadomy wybór Belli, że ojciec, Bóg miał rację, że Max będzie porządnym partnerem, tak jak to zaplanował, a dopiero po tych wszystkich doświadczeniach Bella zrozumiała, że Max jest dobrym wyborem, dlatego że jest to partner, który podziela jakby jej zainteresowania, ale przede wszystkim ją po całości akceptuje pod względem i jej przeszłości, tej prostytucji, pod względem wszystkiego, co robiła i akceptuje ją w 100%, kocha w 100%, więc to też może być taki uśmieszek na zasadzie, no rodzic i tak wiedział, ale no musiałaś przeżyć swoje, więc tutaj No pokazanie, tak. że doświadczenia są ważne, że wtedy podejmujemy świadomą decyzję, chociaż rodzice są też dosyć doświadczeni, oni przewidują. Tak, no bo ona w pewnym sensie totalnie powiela jakby te wzorce, które jej są podsunięte. I nawet można byłoby powiedzieć przewrotnie, my cały czas rozmawiamy o wolności, o tym, że Bella dojrzewa, gromadzi pewne doświadczenia, żeby podjąć swoje decyzje, a ona, tak jak mówisz, w zasadzie robi to, co jej jakby zasugerował ojciec, taki archetyp ojca, bo i zaczyna się zajmować tą medycyną i wybiera kawalera, którego jej po prostu przyporządkował ojciec. Więc być może można byłoby powiedzieć, że w ogóle te wszystkie jej doświadczenia to poszukiwanie wolności, że to była jakaś ułuda, że to się odbywało na poziomie świadomości, a na poziomie podświadomości ona po prostu była cały czas na tych szynach, na których ją postawił ten ojciec i może to jest film też o tym, że nie ma wolności i że ona po prostu, że to jej podświadomość zadecydowała i było wszystko zdeterminowane w ogóle od początku.
No i wtedy jest ten etap religijności, czyli tak naprawdę to był Bóg, jakby zaplanował jej całą ścieżkę życia. Okej, jeszcze tylko krótko chciałem cię zapytać o tego Alfiego na koniec, bo właśnie wydaje mi się, że trochę to inaczej interpretowaliśmy. I ja ci powiem, że miałem trochę inne skojarzenia, jeżeli o niego chodzi, bo ja właśnie postrzegałem tą historię Belli jako taką historię zyskiwania samoświadomości, wykształcania sobie tożsamości. Mhm. A jest taki tekst filozoficzny istotny, dla mnie istotny, istotny w ogóle w Polsce, Romana Ingardena, polskiego filozofa, gdzie on się zastanawia nad tym, czym jest tożsamość człowieka, jakby co decyduje o tej tożsamości i pisze o tym, że ona się ściśle wiąże z odpowiedzialnością. W takim sensie, że ty na przykład komuś coś obiecasz i dlaczego masz dotrzymać słowa. I on sugeruje, że masz dotrzymać słowa, bo jesteś jakby tą samą osobą w czasie. I że jakby dopiero wtedy, kiedy człowiek się jakby rozwija moralnie, to znaczy on rozumie, że musi dotrzymać słowa, że ma taki zmysł moralny, to wtedy też ma tożsamość taką spójną. I ja sobie wyobrażałem tą scenkę z tym Alfim, bo to mówiliśmy, że zjawia się ten były mąż i mówi, że to jest Wiktoria, jego żona. Bella ma już brać ślub z Maxem, a właśnie odchodzi z tym Alfim. I ja to zrozumiałem w taki sposób, że ona już w tym momencie jest dojrzała, ma tą tożsamość taką spójną i w związku z tym rozumie, że ona musi jakby spełnić to swoje zobowiązanie, że ona niby go nie wzięła na siebie, ale w pewnym sensie ten Alfie ma jakiś argument, to zobowiązanie jest do niej przypisane i że w tym się wyraża jej taka naprawdę pogłębiona jakaś mądrość i tożsamość, że ona idzie z nim, chociaż to się wydaje takie dziwaczne, irracjonalne i w pewnym sensie to się wydaje w ogóle nie w porządku, totalnie nie w porządku wobec Maxa. Ale wiem, że ty to rozumiałaś trochę inaczej, że to jej było potrzebne, żeby samą siebie zrozumieć lepiej, tak? To pójście za Alfim. Tak, dlatego że na początku ona nie wyszła za mąż za Maxa, dlatego że nie doświadczyła świata, ale także przeżyć seksualnych. Jakby zyskała samoświadomość, zyskała cel, do którego chce dążyć, ale nadal możliwe, że nie miała takiego planu na to, jak będzie wyglądała jej relacja miłosna. I tutaj u Alfiego jakby poznała ten inny charakter samej siebie sprzed samobójstwa, gdzie Alfiego bardzo pociągała ta właśnie nienawiść do ludzi, to, że lubił krzywdzić ludzi. I możliwe, że w tym momencie zyskała właśnie ten pogląd, że ona może być altruistką, ale żeby żyć dobrze w związku, to ta druga osoba nie może mieć aż tak odmiennego charakteru, tak odmiennego poglądu na to, jak ma wyglądać świat, bo ona zyskała cały swój cel, jakby zyskała tą swoją osobowość i jakby dopiero gdy spotkała Alfiego, to zrozumiała, że jeśli inna osoba będzie krzywdzić ludzi, a ona będzie jakby razem z nią żyła w świecie, to się nie sprawdzi, dlatego że u niej wywoływało to dyskomfort. Ona nie chciała być z osobą, która jakby ma odmienne plany na życie i ma zupełnie inną świadomość pod względem tego, co jest dobre, co jest złe. I ona wiedziała, że nie może zmienić tego charakteru, że nie Mhm. może udawać, że nie jest to dla niej nieprzyjemne, że ona nie chce krzywdzić ludzi, ona chce po prostu być dobra dla ludzi, chce sprawiać, żeby świat był lepszy, a nie może żyć z osobą, która tego nie rozumie. I Mhm. tutaj właśnie zyskała to, bo z Maxem było jakby wszystko idealnie, ale nie wiedziała, czemu jest idealnie. A dzięki Alfiemu, który miał zupełnie inne pomysły na to, jak rozerwać się w ciągu dnia, tworząc jakieś naprawdę niekomfortowe i niebezpieczne sytuacje dla swoich pracowników, no to ona stwierdziła, że no to nie jest coś, co chciałaby mieć w ciągu dnia. Coś, co zupełnie nie pasowało do tego, co już poznała, jak się zachowywała i dzięki temu możliwe, że uzyskała tą pewność, że Max to jest ten wybór, dlatego że miała coś zupełnie przeciwstawnego. Mhm. Czyli jakby to nie byłoby tak, że ona była, tak jak ja powiedziałem wcześniej, że ona jak już stała tam na ołtarzu z Maxem, miała za niego wychodzić, to że ona już była całkiem dojrzała i samoświadoma,
tylko jakby brakowało jeszcze tego ostatniego elementu i ta relacja z Alfim, ona też jej była potrzebna i że ona jakby się dowiedziała czegoś o sobie, czegoś takiego, co jej pozwoliło właśnie zrozumieć samą siebie lepiej i wtedy podjąć decyzję, bo też jakby możemy powiedzieć, że ona w końcu jakby ucieka od tego Alfiego i wraca do Maxa na koniec filmu, więc ty to tak rozumiesz, tak? Że to jej było potrzebne jeszcze, żeby zrozumieć samą siebie. Tak, dokładnie. No i Okej. też w pewien sposób to było naprawianie świata, bo teoretycznie no, ona naprawiła jego mózg. W sposób praktyczny nie naprawiła jego mózgu, bo zamieniła, bo uważała, że jego myślenie jest właściwie równe myśleniu kozy, jeśli chodzi o takie podejście do w ogóle ludzi, czyli nienawiść i taka agresja do ludzi jest normalna, to u niej akurat nie występowało, a u Elfiego zupełnie, więc no tak, no, teoretycznie porwała Alfiego i zamieniła mózgi kozy i Alfiego, właściwie tylko i wyłącznie chyba wzięła ostatecznie mózg kozy i przyczepiła do mózgu Alfiego, żeby po prostu nie zrobił nikomu krzywdy, więc teoretycznie już zaczęła realizować swój plan. Mhm. Ten Alfie, on w ogóle jej mówi coś takiego, z tego co pamiętam, że ich niby połączyły te zainteresowania, że ona była podobna do niego, jako ta Wiktoria i że nienawidziła tego dziecka swojego, że nazywała je potworem. I czy on jej mówi prawdę, czy kłamie? Jak ty to odebrałaś? Bo ja w pierwszej chwili pomyślałem, że to nie jest prawda, że on nią manipuluje, ale może to jest prawda i może to chodziło o coś innego, o to, że właśnie Bella musiała jeszcze to zrozumieć i ona tutaj poznała jakiś taki mroczny element swojej przeszłości i jakoś zasymilowała jeszcze jakąś taką ciemną stronę i też w związku z tym teraz stała się całością. No ale właśnie jakby przede wszystkim, czy to były kłamstwa, czy to była prawda? Jak ty sądzisz? Możliwe, że to były kłamstwa, dlatego że ona zadaje mu takiego pytania, takie pytanie jakby, jeśli mieliście tutaj taką rozrywkę, no to czemu ona się popełniła samobójstwo? Mhm. No, w jakiś sposób no, zadecydowała. Nawet jeśli okrucieństwo jej pasowało i jakby i Alfie i właśnie ta Wiktoria, bo tak się nazywała właśnie ta bohaterka przed samobójstwem, no to no mogłaby urodzić dziecko i oddać je, nie wychowywać, albo po prostu sądząc po zainteresowaniach Alfiego, no zabić dziecko, czy cokolwiek by mogli zrobić akurat. A jednak popełniła samobójstwo, więc Mhm. teraz pytanie właśnie, czy nie manipulował nią. Tak, ale no masz rację, no to jest słuszny argument. Właśnie ona sama na to zwraca uwagę, że skoro podjęła taką decyzję, to nie była szczęśliwa. Coś tam się działo złego i raczej ja bym się skłaniał ku temu. Znaczy myślę, że to jest kwestia otwarta. Pewnie film celowo tego nie rozstrzyga, ale raczej bym się skłaniał ku temu, że ona wcale nie była taka i coś tam było nie tak i raczej on nią manipuluje teraz i kłamie. Okej, wiesz co, jakby z mojej strony w zasadzie to wszystko. Jest coś takiego, o czym ty chciałabyś jeszcze pogadać, czy coś powiedzieć na koniec? Właściwie nie, bo tylko jedynie taką dygresję odnośnie tego, że każdy etap jakby jej, właściwie nawet nie etap, ale każde miejsce, które zwiedziła Bella było w jakiś sposób akcentowane, czyli są między scenami przerywniki, że na przykład w tym momencie jest w Aleksandrii i są tam te piękne napisy właśnie tych miejsc, plus jakaś scena bardzo surrealistyczna, w której występuje Bella, na przykład pływająca na rybie, gdy na przykład są na statku. I w momencie, gdy już wie, że właśnie Bóg choruje, dlatego że Max bardzo tam prężnie jej szuka i właśnie wysyła jej pocztówkę, że Bóg choruje, no to widzimy ten kadr, w którym
jakby zawsze była ta scena troszeczkę taka surrealistyczna, że ona gdzieś płynęła, że było to takie rozmarzone, że Bella latała na tym przerywniku, tym kadrze, Mhm. a gdy już wraca do Londynu, żeby zobaczyć Boga, to nagle widzimy, że Bella stąpa twardo po moście, jakby przechodzi po moście. I to jest taka pierwsza scena, która jest taka jakby normalna, taka otwierająca te miejsce, że tu już Bella jednak jest taka bardziej może rozsądna albo bardziej świadoma, że ona już dotyka stopami ziemi, że już idzie pewnie, że ma ten krok taki pewny, jest już taka ubrana jak taka dorosła kobieta, że to wszystko już jest takie bardziej wyrafinowane. Okej, to w takim sensie, że jakby ta forma filmu, ona nam też sugeruje pewne rzeczy. Tak jak mówiłaś wcześniej o tym, że najpierw film jest czarno-biały, a potem jakby uzyskuje kolor i to jest jakiś komunikat. Tak Tak, samo tutaj i jakby to by było coś takiego, tak to rozumiem, że właśnie życie nie jest taką bajkową przygodą, ale jakby na pewnym etapie Belli to być może jest potrzebne, takie podejście do sprawy, a tutaj, jak mówisz, ta forma się zmienia, ona już jest gotowa, ma jakąś tożsamość, oparcie w samej sobie, jest gotowa, żeby się konfrontować też z jakimiś problemami i z taką prozą życia i też z tym, co trudne, już nie jako dziecko, tylko jako dorosła osoba. tak. Też jest ciekawa forma, jeśli chodzi o przedstawienie właśnie takie operatorskie. Tutaj jest tak zwane to fish eye, czyli nagle mamy e, taki jakby zaokrąglony ekran, że widzimy, że ten obraz nie jest taki zwykły, proporcjonalny, tylko jest zakrzywiony. I to jest bardzo ciekawy taki zabieg artystyczny pod tym względem, że troszeczkę z mojej perspektywy wyglądało to tak, jakbym podglądała życie Belli w pewnych momentach przez kamerę. Jakbym była takim ochroniarzem, który Mm. siedzi sobie na kamerach i jakby patrzy na osoby, które przechodzą na przykład między półkami sklepowymi i patrzy jak Bella sobie radzi. I jakby w każdym momencie miałam takie uczucie, że mogłabym tak naprawdę wejść i jakby ingerować w to, bo tak troszeczkę reżyser to przedstawił, że dawał troszeczkę taką wolność, że na każdym kroku mamy takie poczucie, jakbyśmy mogli wpłynąć na życie Belli, jakbyśmy mogli pokazać, że można zrobić coś inaczej, albo że doświadczenie czegoś może być przyjemne albo nieprzyjemne, że możemy wpłynąć zupełnie na jej zachowanie, na to, jak będzie postrzegać dalej życie. I to jest takie namacalne, że właśnie to takie zakrzywione oko, takie jakbyśmy patrzyli przez dziurkę, przez drzwi, że widzimy, że akurat ten zakrzywiony ekran jest w takich niekomfortowych albo w takich pierwszych momentach, gdy Bella coś doświadczała. Czyli na przykład właśnie w tych momentach, gdy Bella się gubi po uliczkach, albo w momencie, gdy Duncan ją zabiera do skrzyni, czyli takie momenty, w których ona tak naprawdę nie do końca wie, co się dzieje, albo zostało to zrobione wbrew jej woli, albo w takich niebezpiecznych momentach dla nich, jak to, gdy ciągnie prawie już zwłoki Alfiego. Czyli podglądamy ją w takich intymnych momentach bardzo często i to jest ten zabieg taki artystyczny, który mi bardzo przylgnął do serduszka, dlatego że miałam właśnie to uczucie takiego poczucia, że naprawdę, że zaraz mogę wejść w ten ekran i właściwie skonfrontować się z Bellą i wpłynąć na jej życie. Mhm. Tak, to ciekawe, co mówisz, chociaż ja na to nie zwróciłem uwagi za bardzo w czasie oglądania tego filmu, bo tak jak ci mówiłem, ja jakoś się nawet nie koncentruję na formie, chociaż ten Lantimos, on mi się z tym kojarzy, bo wiem, że on lubi to rybie oko wykorzystywać. To mi najbardziej zapadło w pamięć w filmie Faworyta, bo to w ogóle Tak. tam wyglądało fantastycznie, moim zdaniem, te pałace, właśnie taki zwykle pałac, jak się pokazuje od wewnątrz, to te ujęcia są takie statyczne, a tam w tym to rybie oko nadawało taką magię tym wnętrzom i to było bardzo ciekawe. No a tutaj faktycznie taka perspektywa tego zaglądania przez dziurkę, przez dziurę w drzwiach,
prawda? Ona jakby jest obecna. Pamiętam, że to rybie oko, ona na przykład jak Bella uprawia seks z Duncanem gdzieś tam w hotelu, to wtedy jest coś takiego, że my ją obserwujemy, jakbyśmy zaglądali przez dziurę gdzieś w ścianie. Ale myślisz, że to tak fabularnie jakoś podkreśla taką jej dezorientację też w niektórych scenach, jakąś taką dziecięcą perspektywę? Może nawet nie dziecięcą perspektywę, ale właśnie myślę, że takie momenty, które były kluczowe często dla fabuły, czyli właśnie takie momenty, w których albo doświadczała coś pierwszy raz, Mhm. albo właśnie były to takie sytuacje zagrożenia, a czasem to były momenty, w których właśnie wreszcie ona decyduje i wreszcie jest taką dominującą osobą. Dobra, ja w zasadzie już nic nie mam do dodania. To co, kończymy? Tak. Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję za rozmowę, było bardzo miło. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Zatrzymam nagrywanie i zostawię Cię chwilę jeszcze. Dobra, Dzięki wszystkim. dzięki bardzo.